Cześć wszystkim, obiecałem, że się przedstawię. Trochę skłamałem, muszę przyznać, powiem tylko tak. Jestem architektem, czasem programistą, czasem konsultantem, trochę w zależności od roli, a jeżeli kogoś interesuje więcej, co robię, to najlepiej zobaczyć to w tak zwanych internetach. Tutaj zostawiam linki do moich tak zwanych social media chyba. Ikonka jeszcze jest, jak widać, ta środkowa, trochę nieaktualna. I na LinkedInie też można mnie znaleźć i tam zobaczyć, co akurat robię, jeżeli kogoś faktycznie to interesuje, a wydaje mi się, że nie. Dlatego od razu przejdziemy do meritum. Yy, ale jedną rzecz powiem, taką nawiązującą do tytułu tej prezentacji. Otóż ja, użyję czasu przeszłego, byłem 8, 9, 10 lat temu bardzo dużym fanem tak zwanego clean code. Clean code, cokolwiek to znaczy. To nie znaczy, że teraz nie jestem fanem clean code albo nie widzę zalet skorzystania z jakichś wskazówek, które są ładnie obrandowane pod tym pakietem clean code. Widzę, natomiast zacząłem zauważać, wydaje mi się, z mojego doświadczenia przynajmniej to wynika, dosyć istotniejsze rzeczy, przy których ten clean code łatwiej wychodzi. Już mówię, co mam na myśli. I pewnie macie też takie swoje doświadczenia, albo widzicie kolegów, koleżanki, albo macie taki dzień, w którym pisanie tego kodu w dowolnym języku, bo tutaj technologia właściwie nie gra roli, przychodzi łatwo, okay? Jakby pisze się jakby z palca, one same te znaki przychodzą i właściwie to, co chcesz zrobić, to wychodzi. A są takie dni, one są dużo częściej, wydaje mi się, przynajmniej ja mam częściej takie dni, bo tak, na co dzień też, może nie na co dzień, ale jeszcze programuję, że kurczę, no musisz dopisać kolejnego ifa, kolejną zależność, 40 test i to tak już nie wychodzi w stylu takim, którym chciałbyś lub chciałabyś, żeby wyszło, albo przynajmniej nie w takim stylu, który można by określić tym mianem clean code. I teraz od czego to zależy? Czy to jest tylko jakby tak zwany, w cudzysłowie, sorry za ponglish, performance dnia? Moim zdaniem nie. Ludzie mówią często na przykład, że jak chcesz mieć clean code, no to wybierz język, w którym inaczej się nie da. Czyli wybierz język, w którym, no kurczę, nie musisz robić tych wszystkich wzorców, bo język ma takie możliwości, ale też ograniczenia, które nie pozwalają robić tego inaczej. Nie pozwalają tego robić nie clean, cokolwiek to znaczy. Ja się chyba z tym nie zgodzę. Wydaje mi się, że da się napisać źle i dobrze prawie każdej technologii. Przynajmniej mi się to udało i dobrze i źle w różnych technologiach. Ale nawiązałbym do tego, że weź język, który nie pozwala ci zrobić tego źle i powiedziałbym, sparafrazowałbym to trochę. Jeżeli masz czystszy proces modelowania, uwaga, tutaj ten znaczek clean architecture nie oznacza chwytu marketingowego, żeby się podpiąć pod jakąś, zresztą nomen omen, fajną książkę, ale jeżeli masz architekturę, która faktycznie odzorowuje jakiś, chociaż w jakiś sposób twój problem biznesowy, a najbardziej być może masz tak zwany czysty model i o tym będziemy dzisiaj mówić, to z mojego doświadczenia wychodzi, że mając to, ten clean code sam przychodzi do tego palca w cudzysłowie. Dużo łatwiej mi się to pisze. No teraz mogę spędzać x dni gadając o clean code, o tym, że nie może być 8 linii w metodzie, o tym, że nie, jak masz siódmą zależność, to coś tam, o tym, że testów nie może być więcej niż x w jednym pliku, albo że musisz robić fixtury, albo że nie może być boolina w metodzie. Wszystko ok. Natomiast jak dla mnie najczęściej to są tylko takie bąbelki na powierzchni, a problem wynika gdzieś dalej. Ja o tym z wami dzisiaj chciałbym porozmawiać, więc na wstępie chciałbym już być uczciwy. To nie będzie o szeregu praktyk, które można znaleźć w tej książce, która jest bardzo dobra, polecam każdemu, w szczególności każdej osobie, która zaczyna tak zwaną karierę w naszej branży. Natomiast my będziemy mówić o czymś zupełnie innym i chciałbym to na samym początku powiedzieć, ale dużo kodu tak czy siak będzie. To pierwsza rzecz, jaką chciałem powiedzieć na samym wstępie. Z kolejnych rzeczy, które można nazwać didaskaliami, to jest uwaga, że być może w trakcie tego wystąpienia wyłączę kamerę albo będzie słyszeć jakieś dziwne dźwięki, ponieważ ja miałem być u siebie w biurze podczas tego webinaru. Niestety lot mi się przesunął i musiałem być gdzie indziej. Nie jestem z tego powodu jakoś mocno smutny, bo tutaj są teraz 34 stopnie, ale nieważne. Co jest ważne, to że mam gorsze warunki do przeprowadzenia tego. Może mi zerwać jakość połączenia, wtedy wyłączę kamerę, albo może być coś słyszalne w tle. Ok? Dobra. Ta prezentacja składa się z dwóch części. Pierwsza, bardzo krótka,
to jest takie 10 minut przejścia przez szereg różnych zadań, które robię zarówno z programistami, z programistkami, z architektami w różnych miejscach i chciałbym z wami je pokrótce omówić i z tego wyciągnąć jakiś wniosek, który być może jest istotniejszy od tego, jak kod wygląda, tylko bardziej przejść przez proces mentalny, który doprowadzi do wyniku, w którym mam jakiś kod, a druga część to jest programowanie normalnie historyjek, które będzie trwało przynajmniej pewnie pół godziny albo 25 minut, nie wiem, w zależności od tego, jak mi będzie szło. Ale uwaga, podczas tych pierwszych 25 minut ja będę pisał dużo kodu, który będzie wydawał wam się być zły i to dobrze, bo on nie będzie idealny, okay? Ale celowo. Czyli 25 minut pisania czegoś, co widziałem w wielu miejscach, w różnych technologiach, w różnych domenach, w różnych firmach, w różnych zespołach. Chciałbym to odtworzyć oczywiście na potrzeby tej prezentacji w uproszczonej wersji, bo mamy ograniczony czas. Okay? A dopiero potem, po tych 25 czy tam 30 minutach, pogadamy sobie o wnioskach, jak to teraz naprawić. I poprawimy ten kod i znowu wyciągniemy meta wnioski. I ten kod w tym wszystkim nie będzie najważniejszy. On tam jest, dlatego że niektórzy muszą zobaczyć kod, bo w ten sposób rozumieją po prostu programowanie, myśląc kodem. To jest w ogóle dobre ćwiczenie takie. Co widzisz w głowie, jak myślisz o jakimś wycinku oprogramowania? Czy to są linijki kodu, czy to są jakieś prostokąty dwuwymiarowe, czy nawet trójwymiarowe, które się przesuwają. Niektórzy muszą zobaczyć skrypt kodu i my go sobie dzisiaj zobaczymy, ale też zobaczymy jakieś pseudorysunki. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Gdyby były jakieś pytania, ja nie widzę czata, jak mam być szczery, mam jeden ekran, ale na pewno zerknę do niego na końcu. Gdyby ktoś bardzo chciał przerwać, proszę bardzo, ja się nie obrażam, natomiast rezerwuję sobie prawo do zaparkowania tego pytania, bo być może odpowiedź przyjdzie później, albo jest na tyle długa, że zostawię ją na koniec. Dobra, okej, to przejdźmy do tego Miro, które chciałem wam pokazać. I to jest takie zadanie, które często robię z zespołami architektów czy też programistów. Nie jest istotne, żeby idealnie zrozumieć, co tam się dzieje. Ja je pokrótce przeczytam. Robimy obieg dokumentów w systemie dla szpitala, okay? W systemie szpitalnym. I dokumenty są w różnym stanie. Na początku mamy status draft, gdzie masz tylko autora i tam zmieniamy treść i wszystko można robić. Potem dokument przekazujesz do weryfikacji, po to, aby weryfikator lub wielu weryfikatorów zapoznali się z tym dokumentem, który już nie może być modyfikowany, zatwierdzili go lub nie. Jak jest zatwierdzony, to po jakimś czasie go publikujemy do wszystkich działów, które miały się z takim dokumentem zapoznać, a potem dokument jest oznaczony jako przeczytany, bądź nie, przez osobę, która miała się zapoznać z takim dokumentem. A na końcu jeszcze w ogóle jest wrzucony do archiwum, czyli wygasa. Wszystko po to, aby zapewnić proces przepływu informacji i potwierdzenia przeczytania i weryfikacji dokumentów w systemie, bo zapewniamy jakiś system jakości, na przykład ISO lub inny jakiś taki, o których pewnie słyszeliście jako, nie życzę wam tego, ale klienci placówek medycznych. Ja w tym roku akurat wiele musiałem tam spędzić, bo zerwałem Achillesa i wiele rzeczy widziałem ciekawych. Okej, no i teraz pierwszą rzeczą, jaką często zespoły robią, jak już słyszały o jakimś procesie modelowania lub mają swój utarty proces, to jest tak zwany na przykład historyjki, czy też event storming. Nieważne. Technika jest tutaj drugorzędna, naprawdę. Rozpisujemy sobie rzeczy, które się wydarzyły w formacie na przykład zdarzeń. To jest jedna z technik. Niektórzy rozpisują historyjki, mniej lub bardziej sensowne. Ten storming też może być mniej lub bardziej sensowny, żeby zobaczyć, co się w ogóle dzieje, gdzie ten system zarabia, gdzie on, nie wiem, traci jakieś okazje biznesowe, w zależności od tego, co jest od nas wymagane, prawda? Czy ja mam go teraz zmodularyzować, nie wiem, czy poprawić proces wytwórczy, czy być może poprawić proces biznesowy, czy w ogóle napisać jakikolwiek kod. Załóżmy, że celem tego jest stworzenie systemu, który jest jakoś zmodularyzowany. Uwaga, to nie znaczy podzielone na mikroserwisy, tylko podzielone na jednostki zajmujące się osobnymi, odseparowanymi cząstkami biznesu, czymkolwiek cząstka jest, ale na pewno nie musi być mikroserwisem, bo to będzie architektura wdrożeniowa, a my mówimy o logicznej. Następnie, co się dzieje często, jeżeli mamy podzielić, to ludzie znają szereg heurystyk. Heurystyk do szukania kandydatów na właśnie te osobne, autonomiczne moduły. No, tu jeszcze nie ma żadnego clean code'u, ja wiem. Nie ma w ogóle nic o kodzie, spokojnie będzie, ale dzielimy sobie jakiś system na moduły po to, aby w każdym module mieć ładniejszy kod, bo będzie on odseparowany od innego kodu. Świetnie. Jedną z heurystyk, o których wspomniałem, są tak zwane na przykład pivotal eventy. Ja nie chcę przechodzić teraz przez wszystkie heurystyki. Wybrałem sobie jedną tutaj.
tylko obrazowo, to jest taka heurystyka, to jest takie zdarzenie na planszy, którym zainteresowani są często różni eksperci domenowi. Czasem jest to wydarzenie, które bardzo szybko pojawia się na takiej planszy, albo jest odpowiedzią na pytanie, bez których 4 zdarzeń nie może się w ogóle, ten proces nie ma sensu. Często właśnie wtedy wypadają takie pytania, czasem musimy sami jako modelarze je znaleźć, ale generalnie to cięcie, jeżeli czas płynie od lewej do prawej, pokazuje nam, że zmieniły się reguły gry. Coś mogłem robić lub nie mogłem, a teraz mogę lub nie mogę. Tu jest drugie takie zdarzenie, nie mogłem czytać, teraz mogę się zapoznać, wcześniej nie mogłem. To są takie granice na to, że najpewniej nie wrócimy w tę stronę, więc po co w ogóle mieszać te dwa wycinki biznesu? Najpewniej nie wrócimy. Czasem ludzie to wizualizują też maszyną stanów, jeżeli to byłby, wiadomo, enum, tu jest jakiś stan, może nawet 3 stany, tu są kolejne 3 stany, albo 2, tu jest 1. Jak z tym narysujemy maszynę stanów, wiem, moje rysunki nie należą do najpiękniejszych, ja je zaraz skasuję, to okaże się na przykład, że ta maszyna stanów nie ma pętli. Nie mogę wrócić stąd w prawo, tak, stąd. Nie ma takiego przejścia w ogóle, a jak jest, to jest bardzo rzadkie. No i mamy dzięki temu 4 moduły. Ja wam nawet pokażę szereg kodu tutaj, oczywiście pseudokodu. Tu jest dokument, który jest prostym modelem CRUDowym, gdzie mam tylko jego wersję, mam zbiór departamentów, które muszą się zapoznać, mam jego treść. Tu mam dokument, który jest już jakąś maszyną stanów. On może być akceptowany, może być odrzucany i może być publikowany, ale tylko wtedy, jeżeli ktoś akceptuje. Ok? Więc tutaj mamy już, kurczę, jakąś regułę spójności. Nie możesz opublikować, jak nie był zaakceptowany. Być może w tym samym czasie ludzie publikują, jak akceptują. Tutaj mamy wyścigi, trzeba sobie poradzić z zupełnie innym problemem niż z problemem wersjonowania, więc architekt postanowił, albo programista, albo programistka postanowili to odseparować. Tutaj w ogóle, w momencie, kiedy czytamy sobie te dokumenty, to system odpowiada na zupełnie inne pytanie. Kto jeszcze musi przeczytać, albo kto by chciał zapoznać się z dokumentem? I tyle. To jest zupełnie inny model dokumentu, gdzie mam mapę pracowników do flagi, czy przeczytali, czy nie. A tutaj mam skompresowany strumień bajtów. Ok? Czyli mam 4 modele. Teraz ci, co interesują się modelowaniem, pewnie wiedzą, że to jest takie domain-driven design by the book. Czyli rozpoznajesz, że biznes dzieli się z mniejszych klocków i jeden wspólny model na wszystko pewnie nie działa, więc trzeba zrobić ich kilka, to jest heurystyka podziału. Mam dokument, który w każdej przestrzeni nazewniczej, tak zwanym bounded kontekście, znaczy co innego. No i super. Pewnie jest w tym jakiś sens. Też często używam takiej heurystyki, ale powiem wam następującą rzecz, bo nie zawsze to zadanie jest w ten sposób tak rozwiązywane. Bardzo często jest to zadanie rozwiązywane w inny sposób. Mam klasę dokument i po prostu w tym dokumencie mam wszystko, co muszę mieć. I ten proces gada sobie z jedną klasą, czy tam modułem dokumentu i z jedną tabelką reprezentowaną w bazie, niech to będzie dokumentowej, czy też relacyjnej. Już nie ma większego znaczenia, przynajmniej na tym etapie projektowania. No i teraz mam 2 rozwiązania, tak? To jest pierwsze, podzielone na mniejsze kawałki, to jest drugie, podzielone na jeden kawałek. To też jest jakiś podział, prawda? I jest teraz rozmowa. No ale nie możesz tak zrobić, ponieważ to nie jest zgodne z techniką modularyzacji. No okej, nie jest, ale po co właściwie chcę mieć technikę modularyzacji? No ludzie mówią, dobra, no to jak idziemy dalej z tymi pytaniami, dlaczego, no to tutaj miałbym lub miałabym, sorry, nie tutaj, tylko tutaj, jakbyśmy tak zostawili, dużo merge konfliktów, bo wszyscy wykomitowali do jednego pliku. Powiem wam, że ja osobiście wydaje mi się, że widziałem wiele systemów, ale mało z nich, nie chcę mówić zero, bo być może czegoś nie pamiętam, nie udało się przez to, bo ludzie komitowali do jednego pliku. No to idziemy dalej z argumentami. No tutaj w takim razie czytelność jest słaba. Okej, kiedy musisz czytać kod? Wtedy, kiedy musisz go zmieniać, albo dostajesz buga, albo dostajesz pytanie, jak działa ten system, tak? Jeżeli ten system jest wygrzany od lat i powiedzmy nie ma nowych wymagań, to najpewniej nie musisz tam wchodzić, więc ta czytelność tutaj nie jest argumentem. Jeżeli nie ma takich wymagań, oczywiście. Ludzie mówią, dobra, no to skalowalność, no bo wszyscy ładują się do tej samej tabelki w bazie danych. Wszyscy. Okej, w zależności od tego, ile mam użytkowników, jaka to jest baza, co tam się właściwie dzieje, to mogę wywnioskować, że po jakimś czasie, jeżeli wiem, że użytkowników będzie dużo, to faktycznie to może stanowić mi problem. No i koronny argument, łatwiej dopisuje mi się wymagania w modelu zmodularyzowanym niż w tym. To chyba trochę zależy od tego, jakie jest wymaganie, no ale faktycznie, gdybyśmy antycypowali, czego teraz nie zrobimy, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że łatwiej byłoby to zrobić w tamtym module. Do czego ja zmierzam?
zobaczcie, mam oczywiście dwa główne rozwiązania i są jeszcze pośrednie wariacje, ale umówmy się, że to są dwa jedyne możliwe rozwiązania, a każde inne to będzie jakaś wariacja. I wiem, że skończę w którymś z nich, prawda? To jest jedno i drugie i to jest moja przestrzeń rozwiązań. Okay? Ja wiem, że albo zrobię tak i ewentualnie zrobię coś pośrodku, a tak jak powiedzieliśmy, to będzie wariacja. Mam wymagania, o których sobie już trochę mówiliśmy. To jest przestrzeń wymagań, to jest przestrzeń rozwiązań i mam jakoś zmapować moje wymagania na rozwiązanie, tak? Na przestrzeń rozwiązań. I my to właśnie teraz zrobiliśmy. Zadawaliśmy sobie te pytania. Jaki to jest system, jakie w przyszłości wymagania, ilu użytkowników, ile zespołów i tak dalej, czy jest ryzyko na to. Oczywiście nie zawsze jestem pewny odpowiedzi na to pytanie. Ale jak dla mnie, moim skromnym zdaniem, dojrzały inżynier, dojrzały architekt, dojrzały dojrzała programistka, połączyłem dwa słowa w jedno, właśnie tę dojrzałość swoją pokazuje nie tym, że robi na pierwszy sposób, tylko tym, że wie, że jest kilka sposobów, bo innych nie ma, nie istnieją, nikt nie wymyślił, przynajmniej do tej pory, i pytaniami analitycznymi, heurystykami kieruje się do tego, żeby wybrać jakiś z nich. I wtedy, przynajmniej z mojego doświadczenia, ten kod wychodzi clean. Clean w tym kontekście. Wydaje mi się, że nie mogę powiedzieć, coś jest clean, bez podawania kontekstu, jaki problem rozwiązuje tym właśnie kodem. A w ten sposób, jak sobie zadam te pytania, to są pytania, tu się dzieje magia. Nie po prawej stronie, nie po lewej stronie, tylko przejście z lewej do prawej, pytaniami analitycznymi, których oczywiście jest dużo więcej. To jest bardzo uproszczony proces, ja wiem, ten, który teraz zrobiliśmy, ale mniej więcej tak wyglądałby dojrzały proces modelowania, czyli nie przywiązanie się do mojego dziecka, czyli rozwiązania, które wiem, że z nim chcę skończyć, tylko mam ich kilka w głowie, mam kilka uchwytów i wiem, że skończę w którymś z nich i znam szereg pytań, które pozwolą mi tam przejść. Wtedy ten kod, zaraz zresztą zobaczycie na przykładzie, wychodzi trochę bardziej czysty, cokolwiek oznacza jego czystość. Podam wam inny przykład, zanim przejdziemy do kodu już faktycznie pisanego przeze mnie. Połóżmy, że macie taką klasę. Person z 3 flagami. Zmieniamy w ogóle domenę. I mogę każdą flagę ustawić. To jest tak zwany model anemiczny. Niektórzy rozumieją anemiczny jako zły. Na razie bez emocji powiedzmy, że on po prostu pozwala ustawić każde pole w klasie na dowolną wartość. Okay? A tu jest druga klasa person, która ma te same pola, a tutaj są jakieś warunki jeszcze w środku. Okej, możesz być zatrudniony, tylko wtedy inaczej. Jedna z tych 3 flag może być true w danym momencie, czyli albo masz samochód, albo dzieci, albo jesteś zatrudniony. Nie wiem, kto to wymyślił, tak skopiowałem, już nie pamiętam, jak mam być szczery. Chyba ChatGPT, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam. Ale dobry jest to przykład, bo mamy 3 ify i wszędzie mamy sprawdzenie, co możesz zrobić. I teraz w zależności od tego, kto z czym miał do czynienia, jaka jest ścieżka, jaka jest kariera, jakie są, trochę też powiem to na głos, przekonania danej osoby, jak zadam pytanie, co jest lepsze, to bardzo rzadko dostaję odpowiedź, to zależy. Najczęściej dostaję odpowiedź, że no to jest lepsze, bo tak się robi, bo się trzyma logikę w serwisach, a dane w encjach, a ludzie, którzy bardziej obiektowo nauczyli się programować, powiedzą, że to jest lepsze, bo obiekt jest samowystarczalny. A jak zadam pytanie, jaki kod jest bardziej złożony, to zupełnie inne pytanie, nie? Nie co jest lepsze, tylko co jest bardziej złożone. To już nie jest pytanie o przekonanie, tylko o jakąś konkretną metrykę. No to znowu padają różne odpowiedzi. Najczęściej pada taka, że no ten kod jest bardziej złożony, bo rozumiemy to przez złożoność cyklomatyczną, tak? Są 3 kolejne ify i w ifach jakieś jeszcze w ogóle 3 flagi za każdym razem, więc przypadków jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, i to jest prawda. Pod względem ifologii, gałęzi, przez jakie ten kod może przejść, tutaj mam więcej. Ale jak zadam pytanie, chodzi mi o złożoność stanu systemu, w jakim on może być, no to okaże się, że ten kod jest dużo mniej złożony niż ten kod, ponieważ pozwala na połowę ze wszystkich możliwych stanów w bazie danych. Wszystkie inne są zabronione przez kod. Czyli innymi słowy, poświęciłem złożoność lokalną, ona jest większa, po to, aby złożoność systemu była mniejsza. Teraz nie powiem, co jest bardziej clean, bo to zależy od kontekstu u mnie. Ale zadałem sobie to pytanie, co ja chcę poświęcić, żeby coś innego zyskać. Tutaj akurat powiedzmy, że napisałem dużo bardziej złożony kod lokalnie w klasie, po to, aby złożoność systemu, albo mówiąc dokładnie, złożoność danych była mniejsza. Idźmy dalej z tym przykładem, bo ja mógłbym zrobić to w ten sposób na przykład. Mam person service i robię dokładnie pod względem logiki, nie pod względem wykonu technicznego, ale pod względem logiki to samo, co robiliśmy do tej pory. Ja teraz to robię SQL-em.
z jakiegoś powodu. Update person set is employed na jakąś tam flagę, tylko wtedy, jeżeli dwie poprzednie flagi są na nie true. Obie. I przy każdej metodzie mogę zrobić takie wywołanie. No co ja zyskałem? Zyskałem jedną wycieczkę do bazy danych, prawdopodobnie mniej. No a straciłem testowalność, subiektywną czytelność, bo to zależy od tego, kto czyta ten kod. Niektórzy wolą czytać SQL-a niż jakieś tam wypociny moje w Javie, czy tam w innym języku obiektowym. Zależy od osoby. No ale na pewno straciłem trochę testowalności, bo trudniej będzie mi się to testowało, ale zyskałem co innego. I znowu, wydaje mi się, że powiedzieć, czy to jest bardziej clean, czy nie, to muszę zadać sobie pytanie, co chciałem osiągnąć, a co chciałem poświęcić. Innymi słowy, to jest pytanie o drivery architektoniczne. Ostatni już przykład, zanim przejdziemy do kodu. Mógłbym tę samą klasę napisać w ten sposób. Zobaczcie, to są 3 flagi i zrobić maskę bitową. I teraz na jednym polu mogę ograć sytuację, zamiast 3 pól mam jedno. Ja nie wiem, czy to jest bardziej wydajne akurat w technologii, bo się nie znam na tym, to się zmienia i jak będę chciał wiedzieć, to sprawdzę, ale załóżmy na potrzeby tej prezentacji, że to jest bardziej wydajne niż to, co wcześniej robiliśmy, ok? Że zyskałem kilka instrukcji procesora, trochę też bitów w rejestrze zyskałem. Ok, zyskałem, co poświęciłem? No trochę czytelności, wydaje mi się, że to tyle. I znowu, ktoś powie, a to jest właściwie szyfrowanie. To jest pisanie kodu w sensie literalnym. Piszesz kod, czyli zaszumiasz to, co faktycznie było wymaganiem biznesowym. Prawda? No ale zyskałem za to właśnie te kilka bitów w rejestrze. Załóżmy, ok? Załóżmy. Znowu zadałem sobie pytanie, co jest ważniejsze dla mnie. Okej, oczywiście tutaj mógłbym to inaczej ponazywać i miałbym jedno i drugie. Ale nadal by ktoś mógł powiedzieć, no ale po co robić to w ten sposób, zrób 3 flagi i łatwiejsze to będzie do zrozumienia przez osoby, które nie wiedzą, co się dzieje w tej masce bitowej. Ale w tych 3, 4 czy tam 5 przykładach, już nie pamiętam, ile zrobiliśmy, ale to był ostatni, mam nadzieję, że widzicie tendencję, jakiś wzorzec. Jest szereg różnych rozwiązań, które znamy, one się pojawiają w książkach, one się pojawiają na prezentacjach, one pojawiają się w kodzie, który widzimy. Jest ich kilka możliwości, nikt nie wymyślił nic innego, przynajmniej do tej pory. Są wymagania. Ja mapuję wymagania bez jakiegoś przywiązania emocjonalnego, szeregiem pytań analitycznych, zadając sobie pytanie, co chcę zyskać, co chcę poświęcić, żeby dojść do jakiegoś rozwiązania. I wtedy oczywiście to nie jest gra, która zawsze zakończy się sukcesem, ale maksymalizuje prawdopodobieństwo takowego sukcesu. I dla mnie to jest pisanie clean code, bo on wyjdzie wtedy dopasowany do tego, co ja muszę zrobić. I tym radosnym akcentem chciałbym przejść do drugiej części tej prezentacji, tylko teraz muszę pamiętać, w którą stronę przejść, żeby nie pokazać swojego pulpitu. W lewo, tak. Tak. Okej. Chyba w lewo. No w prawo. W prawo. Czyli właśnie do części, w której będziemy mówić już trochę dokładniej o tym, jak zbudować czysty model, a co się stanie, jak go nie zbuduje, czy wtedy rozmowa o tym, tylko o tym w odosobnieniu mi pomoże. Raz jeszcze chciałbym zaznaczyć, uważam, że to jest dobry zestaw reguł, ale z mojego doświadczenia on sam w sobie zaaplikowany tylko nie naprawia największych problemów, jakie możemy napotkać w naszym systemie. I żeby to udowodnić, weźmy na tapet historyjkę taką, jaką moglibyśmy dostać od użytkownika, od eksperta domenowego, od product ownera, czy od kogokolwiek dostajemy takie historyjki. Przypomnę, że historyjki to jest tylko wstęp do rozmowy. My, programiści, programistki, traktujemy je literalnie, chyba za bardzo, natomiast to jest technika, która ma tylko zacząć rozmowę. Nie ma żadnych wielkich wymagań, tylko zaczyna rozmowę. To jest jak generator liczb losowych i ja muszę podać seeda do generatora liczb losowych. Właśnie tym jest tutaj user story. To jest zaczątek, zalążek. Okay? To jest pierwsze wymaganie. Jest po angielsku akurat, ale myślę, że damy radę. Skuter to jest hulajnoga. Ja pewnie podczas tej prezentacji wielokrotnie powiem skuter zamiast hulajnogi. Używać będę tych słów wymiennie. Rider, czyli nie wiem, klient, jeździec może złożyć rezerwację. Pewnie korzystaliście wielokrotnie z takiej hulajnogi miejskiej, elektrycznej. Mogę złożyć rezerwację, bo za 5 minut będę na miejscu, chcę takową hulajnogę. Oczywiście taka rezerwacja, to jest bardzo ważne pojęcie w naszej dziedzinie, ona musi mieć informację o tym, jaka to jest hulajnoga, kto to jest, czyli kim jest jeździec i jest ważna przez jakiś okres. One mają też status te rezerwacje oczywiście, no, aktywne na początku, domyślnie, a potem albo wygasają, albo ktoś może je anulować.
Oczywiście może być jedna rezerwacja na daną hulajnogę w danym momencie. Inaczej byłoby to trochę dziwne, że ja przychodzę, a to jakiś typ albo pani, ej, ja też mam rezerwację, no tak w PK, jak gdzieś tam w różnych innych miejscach. No, dobra, no to ja teraz zacznę pisać kod tej historyjki i jeszcze jedna mała uwaga, mam nadzieję, że czcionka jest ok, ale będę posiłkował się gotowymi fragmentami kodu po to, żeby was nie zanudzać kodem, który musi powstać, a nie jest istotny. I pewnie też wielokrotnie, tak jak teraz na przykład skorzystam też z pomocy Copilota, ale nie akurat w tym wypadku. Wklejam sobie rezerwację, która ma status, ma jeźdźca, ma ID hulajnogi, ma ważność do. OK. No to nie jest wszystko, to jest tylko encja, więc pewnie potrzebuję jej repozytorium. Repozytorium będzie hash mapą, bardzo łatwa hash mapa, gdzie mogę zapisać rezerwację, gdzie mogę odczytać. Ten cały kod, który ja pokazuję, jest na GitHubie, więc gdyby ktoś się zgubił w trakcie, to ja wszystko później z linkami na samym ostatnim slajdzie chyba pokażę. A jak nie pokażę, to wyślę, bo nie pamiętam, co jest na ostatnim slajdzie. OK, no to teraz serwis. Serwis, gdzie będziemy w końcu pisali logikę rezerwacji. Prawie, ale nie aż tak. Dobra, serwis, nie to, tylko e-serwis. Mam wstrzyknięte repo i mam jedną metodę. Zarezerwuj. Można to rozumieć jako orkiestrator procesu rezerwacji, albo serwis aplikacyjny, albo tak zwany use case, w zależności od nomenklatury, którą akurat wybraliśmy w swoim projekcie. Jeżeli już nie jest zarezerwowana przez kogoś, jeżeli już jest, no to sorry, nie możesz, a jeżeli nie jest, no to git, to możesz to zrobić i wtedy możemy zapisać sobie nową rezerwację do bazy danych, tak? I teraz zobaczcie, tutaj już można powiedzieć bardzo wiele rzeczy o moich zdolnościach clean code, no bo tak, Boolina dziwnie zwracać, pewnie byłoby dużo ładniej zwrócić jakiś rezultat, czy coś w tym stylu, zamiast tych true i false. Tutaj można by wstrzyknąć zegar, a nie robić instant now, bo to mi pomoże przy testowalności, wszystko się zgadza. No to pewnie jakiś private, no i na razie chyba tyle. Nie? Ale już tutaj mogę, kurczę, pokazać, że no, żeby być super clean, to ja mogę to poprawić, to poprawić, to poprawić i na review często pamiętam, że takie uwagi się pojawiały. Ja sam dawałem takie uwagi wielokrotnie. To jest kamyczek też mój ogródek. A dlaczego kamyczek? Dlatego, że zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że jakbym to nawet zmienił, to nie naprawi najważniejszych problemów, które wypłyną za chwilę. OK? Jeszcze brakuje nam tej metody. Reserved by someone else. Tutaj się nie będę wydurniał, tylko wkleję. Wyciągam sobie rezerwację z bazy danych, patrzę, czy ona istnieje, patrzę, czy być może jest moja, no bo jak jest moja, to OK. I czy jest aktywna w ogóle. To oznacza, że potrzebuję dwóch metod tutaj. No to co? Dopisujemy do rezerwacji metody. Reserve. OK? Dwie metody jest active owned by. Czyli tak jak wujek przykazał, metody są na encjach, logika zamknięta w obiekcie. Mogę testować nawet teraz rezerwację samą i taką metodę, gdyby tu jakaś wielka złożoność była. OK, no i to samo. Pewnie pamiętacie z książki Clean Code, albo jak nie czytaliście, to kiedyś się dowiecie, że tam jedną z zasad jest to, że oprócz tych, które już wymieniliśmy, no, że warto zacząć od testu, albo że w ogóle mieć fajny test. No dobra, no to ja akurat nie zacząłem od testu, ale obiecuję, że go teraz napiszę, to znaczy w cudzysłowie napiszę, bo go wkleję. Czyli mam testy i to takie wydaje mi się całkiem pod względem technikali, ok? Nie pod względem biznesowym, ale pod względem technikali sensowne, bo mam repozytorium moje, mam mój komponent serwisu i mam pierwszy test. Możesz rezerwować skuter, który nie jest zajęty. Czyli sobie rezerwujesz, patrzysz, że rezultat jest true i że masz w bazie danych w repo jakiś tam rezultat. Oczywiście tutaj wchodzimy bezpośrednio do bazy danych. Można byłoby to odpytać przez jakiś serwis, czyli obserwowalnym zachowaniem, a nie od kuchni. Zgadza się? Bo to jest coś, co by też padło pewnie na review i moglibyśmy to poprawić. I drugi test. Nie możesz rezerwować, jak już ktoś wcześniej wziął. Dobra, tutaj chyba nie ma nic ciekawego. Ja jeszcze sprawdzę, czy te testy mają szansę przejść. No, przechodzą. Dobra, no to jest piątek, deploy. Pierwszy zespół dowiózł swoją historyjkę. Pewnie trochę bardziej złożona by była, ale generalnie możemy wdrożyć, są testy, wszystko jest. Definition of done, jakiekolwiek jest, i definition of ready też, i wszyscy zadowoleni, demo przeszło, wdrażamy na proda. No i po jakimś czasie sukces. Wielki sukces, przychodzą w takim razie nowe wymagania. Okazuje się, czego się nie spodziewaliśmy, że ludzie faktycznie korzystają z tych hulajnóg. Co to oznacza? Że one się wyładowują albo psują, bo ludzie zaczęli z nich korzystać. To oznacza, że ktoś musi przyjechać i je naprawić.
To oznacza, że jak ktoś przyjeżdża, czyli wrzuca hulajnogę w tak zwany tryb naprawczy, maintenance mode, w tym samym czasie nikt nie może ich rezerwować. To byłoby dziwne, tak? Ja przyjeżdżam, a tutaj technik, nie, sorry, jednak nie możesz, bo ja tutaj wymieniam baterię. Albo na odwrót, że byłem pierwszy, a technik przyjechał i tej hulajnogi nie ma. Dlatego też jak są rezerwowane, to muszę sprawdzić, czy nie jest tryb naprawczy, a jak wrzucam tryb naprawczy, to czy nie są zarezerwowane. Świetnie. Okej. No to drugi zespół dostaje taką historyjkę. Być może jest to w ogóle drugi moduł, tak? No bo zupełnie inne słownictwo, zupełnie albo trochę inny obszar biznesowy, tak? Wcześniej mówiliśmy o rezerwacjach, teraz o maintenance. Być może stworzyłem nowy moduł, czy stworzyliśmy. Więc nowy zespół dostanie taki moduł do implementacji, ja go będę pisał w jednym pliku dla uproszczenia. No i w końcu powstanie ta klasa skutera, czyli hulajnogi, która może być z bulinem w trybie naprawczym. Znowu, pewnie, ładnie można to zamodelować, natomiast jest to przykryte enkapsulacją, więc ewentualnie będę mógł tutaj zmienić, nie naruszając klientów, przynajmniej tak mi się wydaje. Potrzeba też repozytorium, tak? Scooter repo chyba, o tak. Takie samo jak wcześniej, czyli hashmapa. No i teraz tego kodu muszę jakoś użyć w poprzedniej logice, tak? Jak rezerwujesz, to musisz sprawdzić, czy nie był, czy nie jest tryb naprawczy teraz, czy if tryb naprawczy. Zaraz sobie napiszemy. Ale też w ogóle muszę dopisać metodę, która pozwala mi w ten tryb naprawczy wrzucać. A tutaj muszę sprawdzić, czy if nie jest zarezerwowane, nie ma rezerwacji. Ciężko się mówi mi po polsku jakoś i pisze po angielsku naraz. Nie ma rezerwacji. Dobra, co potrzebujemy? No, potrzebujemy tutaj dostęp do stanu naszych hulajnóg. Wciągam go. Jest druga zależność, czyli kurczę, według zasad clean code chyba ciągle jest w porządku, bo nie ma tak wiele jeszcze. Tutaj jest pierwszy if, dobra, teraz będzie drugi if. Tutaj będzie jeden if inny, będzie się nazywał if reserve, czy coś w tym stylu. A te dwa ify, których nam brakuje, kleję, bo mamy je gotowe. Bardzo proste sprawdzenie, czy jest hulajnoga w trybie naprawczym i czy jest zarezerwowana. To jest trochę inny if niż poprzedni, bo nie muszę sprawdzić, czy przeze mnie jest rezerwowana, tylko czy w ogóle. I teraz znowu na review, żeby być super clean, ktoś powie, no tutaj masz sporo duplikacji, bardzo podobny kod, różni się jednym ifem. Być może nawet to zasugeruje, ja widziałem takie sugestie, że te ify to jest jeden i drugi, a tutaj jest jeden, drugi i trzeci, gdzie tylko drugi jest inny, trzeba wstrzykiwać jakimiś politykami albo specyfikacjami, albo jakkolwiek to sobie nazywamy w naszym akurat kontekście, na przykład strategią. Ty wstrzykujesz strategię i masz bardzo mało duplikacji. Okej, mógłbym to zrobić, dyskutowałbym akurat, ale załóżmy, że zrobiłem. Znowu wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, że mógłbym poprawić teraz, nie naprawiał czegoś, co zaraz wypłynie nam na powierzchnię. Ale dobra, skończmy najpierw to. If nie ma rezerwacji, to co? If is, tutaj liczę na Copilota, dziękuję. Jeżeli teraz nie jest zarezerwowany, no to super. I to samo tutaj. If is in maintenance mode, tak, no to nie możesz działać, no sorry. Dopiszę do tego test current reserve in maintenance mode, który robi tak. Najpierw rzuca tryb naprawczy, a potem próbuje rezerwować i patrzy, czy to się nie udało i że nie ma żadnej rezerwacji. OK? Też wydaje mi się, że clean, given when then, albo jak ktoś woli assert act, nie, arrange act i assert, więc jedna linijka kodu praktycznie na Wena, też fajnie. Przygotowanie nie jest duże, fajnie w metodach opisane. Dopiszę to tylko. There is scooter i there is scooter in maintenance. Znowu prawdopodobnie lepiej byłoby nie wrzucać bezpośrednio przez repozytorium, tak jak robię to tutaj, tylko przez jakiś serwis, którego nie ma, czyli wykorzystując prawdziwe zachowania. Akurat tego nie ma, więc nie robię tego. Napisałem test. No tak, tylko że on nie przejdzie, ponieważ brakuje nam zależności. No to wstrzykuję. I skuter repo. Super. Patrzę na testy. Z tego co pamiętam, one mają teraz nie przejść. I już mówię dlaczego. Ten nowy przechodzi, bo wrzuciłem sobie hulajnogę na początku testu, a pozostałe inne mówią, że w ogóle nie ma hulajnogi. Dokładnie rzecz biorąc, w miejscu, w którym próbuję spytać, czy istnieje hulajnoga w trybie naprawczym, tutaj dostaję, w ogóle jej nie ma, nie istnieje. No to świetnie. Już mnie trochę to dziwi, że muszę wejść do testów zupełnie innej, jak określiliśmy przed chwilą domeny biznesowej, czyli rezerwacji, żeby naprawić testy
domeny naprawczej. No ale dobra, no wiem jak to zrobić. Mam nadzieję, że zespół, który się tym zajmuje, nie ma nic przeciwko, że im zmienię trochę kodu i zrobię tak. W ten sposób dopiszę enda, żeby było ładnie. To samo tutaj. Given there is scooter. No świetnie. Odpalam. I mam nadzieję teraz, że będzie zielono. Jest zielono. Ostatnia historyjka. Trzeci zespół. Jest wielki sukces w naszym systemie i po tej historyjce i jednym jeszcze fragmencie pseudokodu pogadamy sobie o problemach i o tym, jak ich unikać. I o tym, że te wszystkie uwagi, które teraz sobie na review robimy, fajne będą, ale nie rozwiążą kluczowych problemów. Czasem jest tak, że jest koncert albo jakieś wydarzenie sportowe, albo cokolwiek, ludzie z Sejmu wychodzą i trzeba zmaksymalizować prawdopodobieństwo zysku, czyli chcemy, żeby tam były przed ich twarzami, jak wychodzą hulajnogi, więc je tam przywozimy, bo przewidujemy, że tam będzie zapotrzebowanie. Więc nowy model w ogóle powstaje, nowy analityk od tego jest, od tak zwanych zapotrzebowań, po angielsku demand. Dostarczamy hulajnogi i one powiedzmy 15 minut przed końcem tego wydarzenia, czyli w momencie, kiedy ludzie wychodzą, są dostarczane i nie mogą być do czasu wyjścia rezerwowane, bo chcemy, żeby w tym czasie ktoś się brał, bo tam jakieś kody zniżkowe są z tych wydarzeń i tak dalej. Nie wiem, czy to jest sensowne biznesowo, ale załóżmy, że tak. Dobra, no to robię ostatni już i trzeci model. Być może znowu trzeci team. Pierwszy zajmował się rezerwacjami, drugi naszymi trybami naprawczymi, a teraz trzeci tworzy NC Demand. Demand jest do jakiegoś momentu w czasie, do jakiegoś momentu, wiadomo, że w czasie, bo w czym innym, i na jakąś hulajnogę. No i co? Muszę mieć serwis do tego i repo znowu. Kleję już obie rzeczy naraz. Repo po staremu, czyli hash mapa, a serwis potrafi dodać i potrafi spytać, czy masz demand. OK. No teraz ten serwis muszę wrzucić do naszej logiki serwisowej, tak? Tego innego serwisu. OK, już to nie jest super clean, bo serwis gada z serwisem, ale zobaczę, do czego dojdziemy. Wstrzykuję to. Trzecia zależność. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest zbrodnia, że jeszcze przeżyje to, jak koleżanki i koledzy położą na review. No i dodaję metodę, tak? Add demand, czyli jakoś tak. Tak, add demand. I deleguję do innego serwisu, oczywiście poprzedzając to odpowiednimi ifami. No bo przecież nie mogę wrzucić demandu, jak jest zarezerwowana hulajnoga, albo jak jest w trybie naprawczym. Na szczęście mogę ściągnąć tego ifa stąd, a drugiego ifa mogę ściągnąć stąd. Tylko to nie jest wszystko niestety, bo teraz jeszcze muszę spytać przy rezerwacji, czy nie ma demandu i przy trybie naprawczym, czy nie ma demandu. I potrzebuję kolejnego ifa. Ostatniego, obiecuję. Demand service. Nie service, tylko demand condition. Jakoś tak. O. Czy jest demand być może? Bo jak jest, to sorry, ale twoja rezerwacja się nie uda. Mam nadzieję, że mi podpowie tutaj sztuczna inteligencja. Znowu do testów instant.now to nie jest coś deterministycznego, więc pewnie clock i w ogóle cała rozmowa o tym, jak to robimy. Załóżmy, że mamy ją za sobą i jest trochę czyściej. Na pewno też muszę zrobić to samo w przypadku, kiedy wrzucamy coś w tryb naprawczy. Tak, to tutaj już jest akurat data podana. Świetnie. Czyli tak, maintenance pyta o rezerwację i o demand. Demand pyta o maintenance i o rezerwację. Rezerwacja pyta o samą siebie i o maintenance i o demand. Ostatni test, który wykonamy tutaj, to jest taki. Demand test, coś takiego? Tak. Can't reserve when there is demand. There is scooter and there is demand na scooter. Czyli ładnie obrazowo historyjki prawie 1:1 kopiuję z dokumentu analitycznego. Wtedy jak rezerwujesz, to sorry, ale to się nie uda. Mógłbym to jeszcze opakować w assert object. Kurczę, bo w ogóle fajnie, że reservation is not completed by się, albo is not done, czy coś w tym stylu. W ogóle byłoby mega. Kolejne takie uwagi kodowe. Nie? Rezultat, o tym mówiliśmy, że booleanie być może nie jest najlepszy. Odpaliłem test, ale przypadkowo jeden. No i dobrze, bo mi się kod nie kompiluje. Demand service potrzeba stworzyć w ten sposób. Prawie dobrze. I teraz odpala już wszystkie testy. I przejdźmy na chwilę do rysunku pseudo-architektonicznego. Okay? Na razie stop klatka. Mówiliśmy o tych uwagach, które mógłbym wprowadzić tutaj. Koloki, ładniejsze rezultaty, mniej zależności, wstrzykiwane dynamicznie ify, bo ich jest sporo. Podzielenie być może klas na mniejsze. Jasne, ja to wszystko mogę zrobić. Wprowadzenie fasady,
nawet dodatkowej jakiejś, która uprości komunikację. Formatowanie to wiadomo, być może przeniesienie logiki z serwisu tutaj, żeby nie było serwisu, który gada z serwisem. Wiele rzeczy mogę zrobić. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Wy też na pewno. Testy nawet mogę poprawiać, jakieś tam fixery podawać, assert objective. No ale jak spojrzę z lotu tak zwanego ptaka, nazwijmy to, no to co się dzieje? Mam scooter serwis, który gada z 3 miejscami. Nie? Ja pytam sobie pierwszego miejsca, załóżmy, że jestem w obrębie jednej aplikacji z jedną bazą danych, co upraszcza. Ja widziałem tego typu problemy w systemie rozproszonym, czyli te 3 klocki w środku były tutaj rozproszone, o te. Były na przykład mikroserwisami. Dobra? Ale załóżmy, jesteśmy w jednym. Pytam pierwszego miejsca, pytam drugiego miejsca, ej, była rezerwacja? No nie ma. A jest skuter tam w trybie naprawczym? No nie jest. A jest demand? No załóżmy, że nie ma. Ale zanim dostałem odpowiedź, że nie ma, to ktoś złożył rezerwację. Czyli mam 3 miejsca, które muszę spytać, żeby odpowiedzieć na pytanie. Dobra, ja wiem, jak się to rozwiązuje, bo od tego są przecież transakcje bazowe, nie? Mogę zrobić to inaczej. Mogę na przykład powiedzieć tak. Ej, czy jest rezerwacja? Nie ma. No to zablokuję sobie. O tak. Czy jest skuter w trybie naprawczym? Nie jest. To blokuję. Nie rób nic, dopóki nie wrócę do ciebie. Gorzej, jak to jest mikroserwis, ale też da się to zrobić. Jakąś tam blokadą. Ej, czy jest teraz demand? No nie ma. To nie rób na razie nic, zanim ja wszystko dokończę swoją robotę i wtedy odblokuję wszystko po kolei. Pierwszą blokadę, drugą blokadę, trzecią blokadę. No ale w tym samym czasie ktoś by chciał zrobić coś niegroźnego na demandzie, tym samym rekordzie. Na przykład zmienić opis tego demandu, bo jest literówka, nie wiem, Pałac Kultury i Nauki przez EU zamiast Q, załóżmy. No i muszę zrobić to inaczej. No nie mogę zrobić, bo ktoś zablokował wszystko. Ok? I teraz, co ja właściwie osiągnąłem? Osiągnąłem to, że system jest super spójny. Tak? No bo nie da się mi teraz wygenerować sytuacji, w której ktoś rezerwuje, a ktoś inny też rezerwuje i 2 osoby dostały sukces. No nie mogę tego zrobić. Nie mogę. To sobie pominiemy na razie. No ale oprócz tego, że mam spójność, to mam, określę to delikatnie, słabą skalowalność. I teraz uwaga, być może ja jej nie potrzebuję. Skalowalność, dlaczego mam słabą? No bo na proces rezerwacji zablokowałem właściwie wszystkich użytkowników, którzy chcieliby zrobić coś innego z tą hulajnogą. Tak? Coś zupełnie innego. Bo dotykamy bardzo wielu różnych danych, które muszą być spójne na czas mojej operacji. I teraz zamienienie zwrotki na rezultat, czy nula na optionala mi nie pomoże. Wywalanie jednej zależności z klasy samo w sobie mi nie pomoże, żeby to naprawić. Więc albo mam tą słabą skalowalność, albo godzę się z tym, że ktoś w tym samym czasie zada to samo pytanie, wtedy mam niespójność, bo 2 osoby dostały hulajnogę, albo jeden technik, a druga osoba jako klient. Mam też problemy z testowalnością, tak? Bo co chwilę musiałem zmieniać te same testy. Powiedzmy, to jest pomijalny problem, ale na pewno mam to. Mam przeładowanie kognitywne. Co to w ogóle znaczy? Dlaczego ono, moim skromnym zdaniem, jest dużo bardziej problematyczne niż takie technikalia, o których do tej pory mówiliśmy. Bo zobaczcie, co ja muszę wiedzieć jako programista, jako programistka, jaką muszę załadować matrycę wiedzy do głowy, jakkolwiek to brzmi, model wiedzy, sorry, do głowy, żeby na przykład dowieść bardzo proste wymagania, takie nowe. Wyświetl mi mapkę z hulajnogami, które są gotowe dla mnie do jazdy. No to jest chyba pierwszy ekran, jaki wyświetla się na takich apkach, nie? Więc nie jest to wymyślone rozwiązanie z czapy. Co ja muszę wiedzieć? Ja muszę wiedzieć, teraz w pseudokodzie to zrobię, bo nie mamy na to już czasu i to też nie jest istotne, że mój map service, czyli coś, co wyświetla mi o takie DTOSy na koniec tak zwanego dnia, czyli listę pozycji z ID-kami i metoda, która mówi, gdzie ty jesteś na ekranie, czyli twoje jakieś, nie wiem, szerokość, długość geograficzna, jakkolwiek sobie ten ekran obetniemy, musisz zrobić coś takiego. Musisz wiedzieć, że musisz wziąć te, które nie są zarezerwowane, czyli not reserved, oraz jeszcze te, które nie są w trybie naprawczym i tak dalej. Oczywiście to mogę zrobić jednym query na bazie, będzie szybciej, o ile jestem w jednej bazie. W najgorszym wypadku to są 3 mikroserwisy, ja teraz muszę poprosić 3 zespoły o nowe API w 3 miejscach. One powiedzmy nie mają tego API jeszcze. Ja muszę poprosić, synchronizować te 3 zespoły i kto właściwie jest odpowiedzialny za tę funkcję? Jeden z tych 3 zespołów, 4, który robi mapę? Moim zdaniem wszyscy. A co jak się zepsuje, kto jest odpowiedzialny? Nie ma sprawczości,
nie ma odpowiedzialności i dlatego się ludzie później zwalniają, bo nie ma takiego klocka, za który ja odpowiadam, czy też mój zespół. Mówiąc ja, to mam na myśli jakąś grupę ludzi, która ze sobą współpracuje. Ja powtórzyłem tutaj kod. Zobaczcie, sorry, nie powtórzyłem kodu, powtórzyłem logikę. To jest dokładnie to samo pytanie. Czy jesteś zarezerwowany, czy jest demand i czy nie ma trybu naprawczego. Ja teraz to wykasuję i chciałbym wyświetlić jedną, cytując klasyka, ale to bardzo ważną zasadę, która często jest źle rozumiana. Brzmi ona tak, szczególnie w kontekście czystego kodu. Nie powtarzaj siebie, ale, czyli don't repeat yourself, ale o niej nie chodzi, w tej zasadzie nie chodzi o kod. W tej zasadzie chodzi o logikę. Tutaj mam zupełnie dwa różne fragmenty kodu, jak widzieliście, tak technicznie pod względem znaków. Najprawdopodobniej mało które IDE programistyczne mi powie, że to jest ten sam kod, sorry, że to jest ta sama logika, ale ona jest powtórzona przez dwa różne fragmenty kodu. I to jest bolesne. Nie kod, który się powtarza, tylko logika, która jest powtórzona różnymi fragmentami kodu. Bo ja będę musiał zawsze wiedzieć jako programista, programistka, że to są te trzy miejsca, które trzeba zapytać. Jak jeszcze mam sytuację, w której trzy inne zespoły się tym zajmują, to mam problem z zależnościami międzyzespołowymi. I teraz product owner nie wie, do kogo pójść. I ktoś powie, a co to ma wspólnego z clean codem? No to, że teraz wracając znowu klamrą do tego, o czym mówiliśmy podczas tego programowania, tak? Podczas tego programowania, naprawianie tych rzeczy nie pomogłoby rozwiązać kluczowego problemu, o którym teraz mówimy, który ma, zobaczcie, szereg kolejnych konsekwencji. Taka heurystyka, jaką mogę użyć, żeby zobaczyć, czy mam prawdopodobny problem ze złym podziałem na moduły i zespoły, to jest jak wiele zespołów dostaje task do tak zwanego backlogu, żeby dowieść jakąś historyjkę. Tak? Najczęściej jest tak, że wiele zespołów, niestety tak to wygląda. Bardzo często przynajmniej. Zanim pogadamy o tym, jak to naprawić i jak możecie zastosować taką zasadę czystego modelu, z której będziemy pisać czysty kod, to zobaczcie to jeszcze na rysunku. Mam związanie mojego serwisu do trzech różnych miejsc, tak? Jak pojawi się czwarte, to wszystkie inne serwisy do tego czwartego miejsca, które będzie ekwiwalentem demandu, reservation czy też trybów naprawczych, będzie musiało się odnieść. Okay? Gdybym pomyślał o tym bardziej abstrakcyjnie, do tego są gotowe wzorce, tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, wiele osób już pewnie widziało tego typu rozwiązanie, natomiast uwierzcie mi, nieczęsto stosowane niestety. Gdybym zastosował technikę, jakie właściwie jest obserwowalne zachowanie, jakie ja chcę spytać z poziomu użytkownika, klienta, technika czy kogokolwiek, który chce coś zrobić z hulajnogą, to dojdę do wniosku, że to pytanie brzmi, czy jest dostępna hulajnoga dla mnie. Mam szereg różnych powodów, które wcześniej były centrum mojej architektury, zaraz nie będą, nie? Były centrum, a to są tylko szczegóły, które powodują, że ja wyłączam ją z obiegu. Oczywiście, one mogą być bardzo szerokie. Ja mogę mieć nawet w tym klocku demand, nie wiem, machine learning, który liczy, jaki powinien być demand na za rok, jakimś świetnym modelem. Ja nie mówię, że one są nieistotne. Ja mówię, że są nieistotne z punktu widzenia tego pytania. To jest tylko jeden z powodów do tego, żeby zadać pytanie, czy ta hulajnoga jest dostępna. To jest dla mnie obserwowalne zachowanie, do którego ja jako serwis i scooter serwis chcę się wiązać. Do jednego pytania, a w środku będzie szereg różnych powodów zmian. Mogę to nazwać na przykład modelem dostępności hulajnogi, które ma właśnie szczegóły w środku, a zachowanie wystawione mówi zupełnie innym językiem. Ok? I teraz wszystkie klienty będą korzystały z owego zachowania i będą się wiązać do tego zachowania, a nie do detali implementacyjnych. Tak swoją drogą w Clean Code mamy coś takiego jak content coupling, albo w ogóle coupling, a content coupling rzecz wymyślona przed Clean Code'em dawno temu, może nie wymyślona, tylko opisana, czyli związanie do szczegółów implementacyjnych. Najgorszy rodzaj związania, może nie najgorszy, ale taki problematyczny. To jest tak, jakbym wymagał od kierowcy, który chce tylko przyjechać z punktu A do B, wciskając gaz, zmieniając biegi czasem i hamulec, wymagał wiedzy na temat tego, jak działa, nie wiem, przekładnia jakaś na przykład. Okay? Innymi słowy, jest to zasada chowania informacji, tylko na poziomie architektonicznym, na poziomie modelarskim, a nie tylko na poziomie klasy. O tym też mówi tak zwany clean code, tak? Że chowa informacje, enkapsuluj. My tutaj enkapsulujemy nie tylko dane w klasie, ale enkapsulujemy w ogóle wiedzę. I zaraz to zrobimy. Właściwie teraz.
Postaram się dosyć szybko zrefaktoryzować ten kod i zobaczymy, jak tam się uprości chociażby struktura testów, albo struktura ifów w kodzie, albo struktura klas. Ten kod zacznie być czystszy automatycznie, jako efekt uboczny czystego modelu, czyli zrobimy klamrę do tego, o czym mówiliśmy na początku. Dobra, weźmy sobie ten e-scooter i ja go przemianuję na dostępność. Czyli tutaj będziemy sobie odpowiadać na pytanie, czy ta hulajnoga jest dostępna. To oczywiście nie oznacza, że ja wykasuję tę funkcję trybu naprawczego. Ja ją gdzieś przeniosę na chwilę. W tym modelu będziemy mieli pytanie, do kiedy ona jest zajęta lub jest wolna. W takim razie będzie te pole puste. Może to wyglądać w ten sposób. Na początku jest to null, tutaj tego nie ma. Teraz ta hulajnoga nie powinna gadać w ogóle językiem maintenance'u, tylko powinna mówić językiem udostępnij, zabierz, zwolnij i tak dalej. Dlatego właśnie, przynajmniej na razie jesteśmy bezpieczni, to dygresja, bo Copilot nie ogarnia, że tutaj nie chcę mieć słownika put into maintenance mode. Ja chcę mieć taki słownik. Release. Zadać pytanie, czy jesteś dostępna w momencie, jak cię mogę jak chcę wziąć hulajnogę. Jeżeli jesteś, to super. Ustawiam teraz datę do kiedy. Muszę odpowiedzieć na to pytanie. Nie tak, tylko napisać odpowiedź. Tutaj sobie radzi świetnie. Wtedy, kiedy nie ma żadnego zajęcia, tudzież jest ono po fakcie pytania, przed faktem. Czyli pytanie padło już, till jest przed when, o, tak powiem technicznie. Wtedy git. A w tym wypadku, jak zwalniasz, załóżmy dla uproszczenia, że tutaj zawsze mogę zwolnić, to się zeruje i zwracam true. OK, mówię językiem dostępności. Odkryłem w ogóle inny model, tak? Wydaje mi się, że ten kod jest całkiem w porządku. O, znowu mógłbym napisać tutaj jakieś lepsze zwrotki, ale na razie to zostawię. Ten serwis, który robi całą logikę, też go przemianuję na dostępność. To nie znaczy, uwaga, że się pozbędę i oszukam tamtej logiki. Ona zostanie. Availability. Świetnie. Make. Moje repozytorium też powinno gadać innym językiem, więc żeby być spójnym w całym systemie, robię tak. OK? Dobra, to teraz tak. To jest serwis dostępności. On nie powinien gadać o rezerwacjach, on nie powinien gadać o demandzie, więc to wszystko wylatuje. Zrobię nowy konstruktor. Teraz zobaczmy, co tutaj jest do wyrzucenia. Rezerwacja to nie jest jego język. Wylatuje. Demandy to nie jest jego język. Wylatuje. Maintenance mode wylatuje. Ups. Maintenance mode wylatuje. Rezerwacja wylatuje. Wszystko wylatuje. Ja chcę mieć tutaj metodę take i release. Zrobię jedną, take. Weź sobie i zwróć, czy się udało. Znajdź w bazie danych. OK, tutaj nullczek pewnie w jakiś ładny sposób, żeby podrasować trochę ten kawałek kodu. I ktoś powie, no dobra, a ten system robi teraz zupełnie co innego niż robił. Na razie tak, zgadza się, bo gdzie te wszystkie ify, które były? Ja je na chwilę przywrócę, dlatego że chciałbym pokazać przejście raz jeszcze. To jest rezerwacja, tylko teraz w reservation serwisie, OK? Tylko mamy rezerwację i te 3 ify, które już widzieliśmy, były na te testy, to wszystko działało. To teraz, tak jak mówiliśmy sobie na slajdach, mnie to grzeje, mówiąc brzydko, z jakiego powodu ja nie mogę dostać hulajnogi i nie mogę złożyć rezerwacji. Ja nie chcę, żeby pojawiały tutaj się kolejne ify. Nie chcę później myśleć o tym, czy je wstrzykiwać jakąś tam strategią. Nie chcę mówić o tym, że na review, kurczę, ludzie mówią mi, masz 5 ifa, weź to wywal do jakiejś innej klasy, napisz testy pod same ify. Super, mogę to zrobić, tylko że nie rozwiązuję clue problemu. Naprawiam tylko skutek, a nie przyczynę. Naprawieniem przyczyny byłoby to, żebym zrozumiał, że teraz ja muszę zadać jedno pytanie. O, dziękuję. Właśnie takie. Czy jesteś dostępna? Jak tak, albo jak nie, no to sorry, nie mogę nic zrobić. To jest bardzo ważny przeskok. Zobaczcie, taki do tego. A jak jesteś, sorry, robię swoją robotę, ona może być bardzo złożona tutaj. To może być, nie, 10 linii kodu. Nieważne, ale kończy to się zapisem rezerwacji. Zapisem rezerwacji. To samo będzie w moim maintenance, czyli zobaczcie, to nie znika, tylko że wcześniej mieliśmy łącznie 3 razy 3 ifów, a teraz będą one 3. Powtórzone tak naprawdę. Weź, jeżeli jest dostępna i znowu, być może tutaj przy maintenance jest bardzo duża logika, znajdź technika.
najbliższego. Bardzo trudne, ale z punktu widzenia rezerwacji, czyli tego kodu, mnie w ogóle nie interesuje. Tak samo jak z punktu widzenia maintenance'u, mnie nie rezerwują rezerwacji. Nie interesują rezerwacje, to chciałem powiedzieć. No i ostatni serwis, czyli ten demand, który już zresztą jest, też będzie dużo prostszy teraz. Wykasuję go i ten demand serwis wygląda tak. Jeżeli jesteś dostępna hulajnogo, to ja robię swoją robotę. Tutaj być może zapisuję statystyki, nie wiem co robię. Bardzo dużo różnych rzeczy, które są nieinteresujące z punktu widzenia tego modelu. Co to mi mówiło o moich testach? Zaraz przejdziemy do testów. Na razie zobaczcie, że mogę teraz to rozłożyć po faktycznie niezależnych modułach i po faktycznie niezależnych zespołach. I te niezależne zespoły faktycznie mogą czyścić sobie ten kod w środku, bo tego kodu do czyszczenia jest dużo mniej. I nie muszą bawić się w ogóle w 3 różne języki biznesowe w jednej klasie albo w jednym module, bo to musi być jedna klasa. Co to mówi mi o testach? No to, że przede wszystkim inaczej będę musiał zbudować moje zależności, new depth, żeby było szybciej. Mam teraz model dostępności, mam demandy, które nie są używane, mam rezerwacje, które nie są używane, mam maintenance, który nie jest używany. Te testy do tej pory sprawdzały mi logikę rezerwacji, jak widzicie. Can reserve available scooter. Can't reserve already taken scooter. Can reserve when can't reserve when in maintenance i tak dalej. Can't reserve when there is demand. I znowu, to jest szczególny przypadek, kiedy ja nie mogę. To jest szczególny przypadek, kiedy ja nie mogę. To jest szczególny przypadek, kiedy ja nie mogę. To jest powtórka testów. Kombinatorycznie, inaczej, eksplozję kombinatoryczną testów miałem, dlatego, że źle zbudowany był model. Dlatego musiałem pisać 16 różnych testów na 16 różnych przypadków. Gdybyśmy mieli od początku model, który mówi, ej, mogę brać dostępne i nie mogę brać dostępnych, załóżmy, to są te 2 testy, to te 2 testy kolejne są redundantne, nie są mi potrzebne. To mi wylatuje i to mi wylatuje. Co ja chcę zrobić? Przetestować logikę rezerwacji, więc będę gadał sobie z modelem do rezerwacji, który w środku akurat spyta modelu do dostępności. Być może mogę ten moduł dostępności jako klienta rezerwacji sobie zastabować, albo być może mogę zrobić tak, jak zrobiliśmy tutaj, to już jest kwestia innej rozmowy. Ale co ja wiem, to to, że w ogóle maintenance nie jest mi tutaj potrzebny, nie mam to samo. Jest to mój moduł, który ma zależność do innego modułu. Mam 2 przypadki testowe. Być może inne przypadki kolejne, jeżeli rezerwacja ma dłuższy proces, ale nie pytam o powód niedostępności hulajnogi. To samo w klasie, która by testowała maintenance, będzie inny zestaw testów, to samo w klasie, która będzie testowała mi demandy i tam będzie też jeszcze inny zestaw testów. Upraszcza mi to diametralnie i z natury, jakby z konsekwencji, aż wręcz chcę powiedzieć, efektem ubocznym jest to, że mi będzie łatwiej pisać ten kod. On będzie jakby z natury właśnie z palca bardziej czysty, bo nie będę musiał myśleć o tym, że 16 ifa dopisuję, bo w ogóle nie ma go na potrzebie mojego modelu, on nie istnieje. Czyli naprawiając podwaliny tego wszystkiego na tynkach, tak to sobie nazwijmy roboczo, okazuje się, że ja mogę robić to łatwiej. Moim skromnym zdaniem dużo łatwiej mi mówić o clean code wtedy, jak mamy tę bazę. Mówienie o clean code bez tej bazy często kończy się dyskusjami, które prowadzi nasz projekt. To jest moje doświadczenie. To są pytania, na które odpowiedzi prowadzą nasz projekt albo w prawo, albo w lewo. Czyli w żadną z tą, która nas interesuje. Pytania o model prowadzą i dobre odpowiedzi lub złe, prowadzą nasz projekt do przodu lub do tyłu. A pytania o sam kod bez modelu, oczywiście zależy od systemu, w którym jesteśmy. Ja też nie chciałbym źle zabrzmieć, że model zawsze jest konieczny. Czasem systemy są tak proste, że nie muszę w ogóle o tym myśleć, ale w takich trochę bardziej złożonych, kiedy będę mówił tylko o kodzie, a nie o modelu, no to nie naprawię zbyt dużo. A być może jak będę mówił o modelu, no, z natury rzeczy będę mniej mówił o kodzie, bo on sam będzie wynikał mi prostszy. To jest hipoteza, której nie mam jak udowodnić inaczej niż doświadczalnie. Polecam każdemu sprawdzić taką technikę. Mi się sprawdza i wiele osobom też się sprawdza. Właśnie w ten sposób myślenia o tym, czym ten słynny, sławny clean code może w twoim miejscu być, w relacji do czego jest ten clean. Ok? Przejdźmy dalej. Dobra, bo teraz fajnie sobie gadamy, jak się hulajnoga, pokazujesz mi tutaj jakieś tam przypadki w kodzie, i tak jest zbyt proste, ja mam trudniejszy system, zgadza się. To jest prezentacja. Jak ja zauważę tego typu problemy w moim systemie, okay? Heurystykę, którą
którą możesz stosować, jest to heurystyka pytań analitycznych znowu. Teraz znowu, to nie musi być na karteczkach. To może być dowolna technika analizy wymagań, bo zakładam, że jakąś mamy zawsze, przynajmniej chociażby niejawną, ale jakąś mamy zawsze. Widzę różne wymagania, czy to w formie właśnie takiej, czy to w formie każdej innej, dowolnej. Mogę spytać, dobra, a co właściwie się zmieniło? Co się dzieje, że rezerwacja? Jakby, co ja mogę teraz robić, czego nie mogłem robić, albo na odwrót, czego nie mogę robić, co wcześniej mogłem robić, jak się zmienił ten stan i rezerwacja jest completed, albo nie wiem, demand requested. Uwaga, nie akceptuję odpowiedzi, status w bazie się zmienił. Dobra, rozumiem, ale jaka jest konsekwencja zmiany tej technicznej statusu na biznesowe, obserwowalne zachowanie, które ktoś teraz może z boku systemu zauważyć? Nie jest to też fakt, że odłożyliśmy rekord rezerwacji. Okej, być może z powodów audytowych jest to ważne, obserwowalne zachowanie, ale nie jedyna konsekwencja, do której ja dążę. Jak tak będę dopytywał, to w końcu może dostanę odpowiedź, że no, ej, nikt inny teraz nie może się dobrać do niego. Dobra, rozumiem, okej. No to świetnie. To wszystkie te 3 pytania, albo 3 wymagania po lewej stronie wpływają na jedną rzecz, na taką rzecz. No i teraz odkrywam, kto w ogóle musi pytać o to, że hulajnoga jest dostępna lub nie. Dowiaduję się, że żeby nie pytać 3 miejsc, to potrzebuję jednego spójnego modelu, który będzie mi zachowywał spójność. To nie jest wprowadzenie jakiegoś wzorca technicznego, tylko to jest, zobaczcie, centralizacja danych do podjęcia decyzji, czy możesz coś wziąć. Wcześniej one były rozproszone, teraz są w jednym miejscu. To nie jest sztuczka techniczna, bardziej sztuczka modelarska. I dalej mogę z tym pójść, bo ktoś powie, no dobra, ale załóżmy, że tutaj już mamy te wymagania, ale nie zawsze tak jest, prawda? Nie zawsze tak jest, że są 3 już konkretne wymagania. No często jest tak, że zaczynamy coś nowego i nie ma innych powodów. Jest tylko tak, że odkryłem, że rezerwacja powoduje, że hulajnoga jest niedostępna. To już mam tworzyć ten model, czy nie mam tworzyć tego modelu dostępności, czy mam tylko opierać się na rezerwacjach, tak jak dokładnie my zaczęliśmy w pierwszym naszym przykładzie. Druga heurystyka, jaką możesz stosować, to zadaj pytanie, dobra, jak już widzisz te punkty podporu, gdzie kurczę, jest potencjał na to, żeby z innych różnych powodów, nie tylko z rezerwacji, zadać pytanie, czy jesteś dostępna, czy mogę cię wziąć, to może być inne pytanie, ile kosztujesz na przykład, żeby model cennika wydestylować, no to rzucam w eter pytanie, które mówi, czy jest jakiś inny powód. Wymyślam wymagania, żeby zadać te pytania. Czy przewidujecie coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. I teraz uwaga, tutaj można spotkać się z tak zwanym oporem, bo ktoś powie, nie komplikuj. Nie komplikuj, nie wymyślaj wymagań. Mamy dużo do roboty. Po co jeszcze komplikujesz? Już zrozumiałem wymagania, czy tam zrozumiałam, a ty jeszcze mi komplikujesz. Okej, rozumiem tę obawę, natomiast ja nie komplikuję po to, żeby zrobić te wymaganie, tylko żeby zadając możliwości, badając możliwości przyszłych wymagań, symulując je wręcz, dojść do bardziej stabilnej abstrakcji. Tylko po to robię. Czyli nie po to, żeby złamać to słynne jagni you ain't gonna need it, tylko po to, żeby sobie właściwie uprościć. Nie dlatego, bo jestem nadgorliwy, tylko wręcz dlatego, że jestem leniwy. Ja nie chcę utrudniać sobie roboty, tylko chcę zrozumieć najprostszą abstrakcję, która mi spełnia bardzo wiele przypadków. Odkrywam je poprzez pozorną komplikację, poszerzając stożek możliwości, żeby w końcu zrozumieć jakąś jedną spójną abstrakcję. To wymaga ode mnie jakiegoś procesu, który nie ma związku z kodowaniem, zgadza się. Natomiast on później spłaca się chociażby tym, że ten kod jest uroczystszy niż taki kod, w którym taki proces tego kodu nie poprzedzał, niż sytuacja, w którym taki proces tego kodu nie poprzedzał. Okay? Czyli ja nie komplikuję, żeby robić, tylko pozornie zwiększam szereg wymagań po to, żeby uprościć. Symuluję. I w ten sposób dochodzę do takiego rozwiązania, albo takiego, jak narysuję to od góry do dołu, i mam bardzo ważną kreskę, która oddziela mi górę od dołu. I oddziela mi warstwę abstrakcji. O tym też mówi Clean Code zresztą, że programuj zawsze na jednym poziomie abstrakcji, czy to w metodzie, czy to w klasie, czy to w module. Tutaj dokładnie jest to zachowane. I też mam grodzie pomiędzy tymi górnymi elementami. One o sobie nie wiedzą. I teraz uwaga. Zaryzykuję być może dla niektórych kontrowersyjne stwierdzenie, że mnie teraz osobiście, jak pracuję z zespołami różnymi,
i robimy pracę architektoniczną i najczęściej nie jestem odpowiedzialny za wszystkie elementy kodu, bo nie mogę, to mnie mało interesuje, jak wygląda kod w którymś z tych modułów. Ważny jest to, jaki jest interfejs, ważne jest to, kto gada z kim i ważne jest to, jak czyste są zależności, a nie jak czyste są środkowe miejsca w kodzie, bo to już niech sobie sam zespół ustali. Ważne jest to, kto gada z kim, kto się dostosowuje do kogo. Tu się moduł rezerwacji, naprawy i demandów dostosowuje do stabilnego języka dostępności, a nie na odwrót. Ważne jest zrozumienie, gdzie jest pojedyncze, a wcześniej rozproszone było źródło prawdy na temat tego, gdzie jest informacja o tym, czy hulajnogę mogę wziąć. I tych źródeł prawdy oczywiście będzie więcej. Na różne pytania odpowiadam, bo my sobie robimy teraz pytanie, czy jest dostępna, ale równie dobrze mogą być pytanie, gdzie ona jest, gdzie mam rejestrację pozycji, a tam mam take release, zupełnie inne słownictwo. Ok? Często mówi się w oprogramowaniu i też zresztą w clean code o tak zwanej kohezji. Czyli wrzucaj rzeczy, które do jednego wora. Worem może być klasa, moduł, funkcja, cokolwiek, które od ciebie faktycznie zależą, ale nie zależą pod względem logicznym. Jak będę myślał o logicznej kohezji, no to wszystko kojarzy mi się z hulajnogą. Ona ma zarówno pozycję, jak i ma dostępność swoją. Tak? Ale rozumiem, że są różne poziomy kohezji i ta logiczna to nie jest coś, czego szukam. Ja szukam takiej bardziej użytecznej. To się nazywa funkcjonalną, ale nie ma to większego znaczenia, jak się nazywa. Ważne jest to, że ja rozumiem, że to dwa osobne modele. I jeden z nich się nazywa hulajnoga, a drugi też się nazywa hulajnoga, ale jest w dwóch różnych miejscach. O tym mówi całe DDD zresztą. O tym mówiliśmy też na początku o dokumencie. Tak? Ale ja tutaj rozumiem, dlaczego to robię. Rozumiem konsekwencje niezrobienia tego i rozumiem, że na przykład po lewej stronie, gdzie mam moduł lokalizacji, mój kod może być lepszy niż po prawej stronie, bo jest po prostu, mówiąc krótko i brzydko, ważniejszy. Czy one mogą się komunikować? No pewnie. Czasem nawet muszą. I teraz znowu, co dla mnie będzie clean? Czy takie metody? Event-driven tak zwane. Sorry, nie metody, tylko czy takie rozwiązanie, tak zwane event-driven, czyli demand requested leci, demand cancelled, no tam reservation completed, reservation cancelled, reservation expired i tak dalej. Tylko po to, no nie tylko po to, ale po to, aby moduł po prawej stronie wiedział, czy musi wyświetlać taką hulajnogę, czy nie. Bo nie może wyświetlać, jak jest demand requested na mapce. No nie może, przynajmniej nie klientowi, który nie jest właścicielem tego demanda. No i ktoś powie, dobra, super event driven, rzucasz z lewej strony, jest niezależność. Brzydko powiem, będzie decoupling, czyli brak związania. Nieprawda. To jest ogromne związanie. Jest bardzo duże związanie, tylko ukryte jeszcze gorzej za warstwą sztucznych eventów, które nic tutaj nie wnoszą. Bo jak na przykład dojdzie mi ta funkcja wyłączania czegoś z powodów naprawczych, to ja też muszę to przekazać na prawą stronę. I kopiuję logikę po prawej stronie. No właśnie. No to jak to teraz zrobić? Znowu, rozumieć muszę, co jest stabilne, co jest zmienne. I stabilne będzie to, że ktoś coś brał, ktoś coś oddał i być może to jest mój język, który ja chcę wygenerować na zewnątrz, żeby być clean, co nie oznacza, że z powodów audytowych na przykład nie mogę w środku mieć zapisywanego tego innego języka, z powodów audytowych. Czyli zaczynam rozumieć mój kod nie tylko pod względem tego, ile ma linii kodu i zależności, tylko pod tym na przykład, co jest publiczne, a co jest opublikowane. To jest fajna gra słów w ogóle. Publish versus public. Po polsku to fajnie nie brzmi. Wiemy często właśnie, chociażby z narracji Clean Code, która jest, podkreślę raz jeszcze, żeby nie być źle zrozumianym, bardzo, bardzo dobrym zestawem rad, że no, staram się ukrywać rzeczy jak tylko mogę. Tak? Czyli będę używał takiej dostępności, widoczności, o, tego słowa szukałem, najmniejszej, jaką mogę. Ale często zapominamy o tym, że jest druga cecha. Czyli co z tego, że ja mam klasę super prywatną, pakietową w Javie, w C-Sharpie, czy zmodularyzowaną w jakichś innych językach, do której ma dostęp tylko jakiś zbiór innych klas, tak jak chcę. Co z tego, jak zaraz sobie robię z niej DTOS-a, tego DTOS-a tłumaczę do JSON-a, ten JSON leci mi po kablu do 16 innych serwisów. Czy to jest teraz ciągle private? Nie, to jest tylko w strukturze plików ciągle private. Nie ma już nic wspólnego z private. To stało się opublikowane, co jest jeszcze gorsze niż publiczne. No i o tym często zapominamy. I to jest rada do bycia clean, jakkolwiek ta rada brzmi. Bądź liberalny na temat tego, co się dzieje w środku modułu,
w środku kształtu klasy, ale bądźmy bardziej wymagający, konserwatywni, nie wiem jak to nazwać, w stosunku co do tego, co się dzieje pomiędzy. Jak o tym będę myśleć, moje doświadczenie pokazuje, że ten kod będzie czystszy z natury. Wierzcie mi, byłem lata temu w sytuacjach, to dzisiaj mi się zdarza, gdzie chcę mieć ten zasady czystego kodu, już mi wgrały w głowę, to nie wychodzi mi. To jest taki papierek lakmusowy, że jak mi nie wychodzi, dlaczego mi nie wychodzi? No coś, kurczę, poszło źle nie tak gdzieś wcześniej prawdopodobnie. Gdyby nie poszło, to bym mógł zrobić to, co chcę teraz zrobić, na przykład usunąć dwie zależności, bo nie potrzebuję ich. Okay? To jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto zauważyć. To słowo rezerwacja pojawia się bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, wszędzie właściwie. Tutaj. Będzie być może kluczowym słowem, które pojawia się na rozmowach. Podczas rozmów. Będzie bardziej po polsku. Mogę zadać sobie pytanie, czym właściwie ta rezerwacja jest? Czym jest rezerwacja? Tak technicznie, tak? Bo wiem, że jest klasą, wiem, że jest rekordem w bazie danych, ale tak technicznie, jaką ona rolę służy? Czy to jest model decyzyjny, czy to jest model audytowy, czy to jest model, nie wiem, jakiś read modelu, czy to jest jakieś obliczenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musi być chyba czymś mega ważnym, nie? Bo się pojawia tyle razy w tych wymaganiach, że musi być super ważna i być może jak się skupię tylko na tych historykach, które dostaję, czy też rozmowach, bo te historyjki mogą padać nie w formie słowno-muzycznej, to zgubię informację na temat tego, że nie jest to pewne, że to jest kluczowy byt mojego systemu. Nie? Bo zobaczcie, w naszym finalnym modelu to wygląda trochę inaczej. Że ja mam dostępność tutaj z hulajnogi reprezentowaną przez tutaj klasę e-scooter availability po lewej stronie i tam podejmuję decyzję, czy możesz, czy nie możesz. I jak mi się udało, to jako konsekwencję mogę na przykład w jednym z modułów złożyć sobie notatkę o rezerwacji i pokazać ją być może klientowi. Co to oznacza? Że decyzja była podjęta po lewej stronie. Rezerwacja nie ma żadnych w ogóle żadnych praw co do podejmowania żadnych decyzji. To jest tylko efekt decyzji, notatka. Innymi słowy, jak znasz na przykład nomenklaturę, załóżmy Domain Driven Design, czy innej skrzynki z narzędziami, to po lewej stronie model decyzyjny, czyli agregatu, po prawej stronie model odczytowy, czyli read modelu. Ok, może być bardzo bogaty, bardzo ważny z punktu widzenia użytkownika, ale to ciągle jest konsekwencja. Czy moją robotą, żeby pisać ten kod lepszy, jest znalezienie prawdziwych koncepcji, prawdziwych abstrakcji, a nasze te historyjki często są zapełnione, tak to powiem, takimi konceptami, które są nie do końca domenowe. Są procesowe lub nawet interfejsowe. To jest nic złego, że one tak wyglądają, bo od tego te historyjki czasem są. Żeby zacząć rozmowę, a my je czasem traktujemy literalnie. To są zalążki do rozmowy, o tym mówiliśmy już. Na sam koniec, trochę od czapy, zdaję sobie sprawę, ale dodaję taki podział typów logik. To nie istnieje coś takiego jak różne typy, znaczy istnieje, ale nie w tym kontekście, w którym chciałbym teraz mówić, ale wydaje mi się, że jest, przynajmniej mi pomaga, o tak to powiem. Że muszę zrozumieć, że są różne rodzaje ifów w moim kodzie. Na koniec wszystko i tak będzie w assemblerze tak samo robione, ale ma to inne znaczenie na wyższym poziomie abstrakcji. Jak ma inne znaczenie na jakimś poziomie abstrakcji, to stosuje inne wzorce do tego. Na przykład weźmy sobie taki if. Can't spend more money than you have. Wiadomo, jak to zrobić. Nie? To jest prosty if, testy i tak dalej. A zobaczcie, w systemie, który ma wielu użytkowników, wiele użytkowników piszących i odczytujących z tego samego portfela, to jest if, który mówi mi o spójności systemu. Ja teraz mam model w środku, który przyjmuje żądanie, komendę i on musi wziąć dane ze świata, który przychodzi z żądania i dane z obecnego stanu bazy danych. I na czas podjęcia decyzji musi mieć pewność, że nikt tego stanu w bazie nie zmieni, czyli musi się blokować optymistycznie albo pesymistycznie. Jest to model spójnościowy. Na przykład właśnie agregaty DDD. To jest taki if. Nie? Blokuje jak najmniejszą ilość danych na czas podjęcia decyzji. Jak zablokuję za dużo, to mam system nieskalowalny, a jak zablokuję za mało, to mam system, który jest niespójny.
To jest zupełnie inny if niż taki if. After charging a payer, musisz poinformować, połączyłem polski z angielskim znowu, musisz poinformować zewnętrzny system legacy nasz. Chyba że to jest piątek. Okay? Czyli if się udało charging, no to if jest piątek, no to leć do legacy systemu. To też jest if. Implementacyjnie, jeżeli myślę tylko kodem, dużo się on nie różni. Być może będę go inaczej testował, tak? No bo tam będzie mock, a nie jakiś stub, czy się zawołał, czy nie. A w poprzednim wypadku sprawdzę stan portfela. Ale zupełnie inaczej go będę modulował też, tak? No to nie jest coś, co wpuszczę do modelu decyzyjnego, tylko to jest coś, co wpuszczę do modelu, który implementuje mi proces. To jest logika integracyjna, logika aplikacyjna. Na przykład, jeżeli mówię już nomenklaturą klocków z Domain Driven Design, to będzie serwis aplikacyjny, use case, który komunikuje się być może z agregatem, który jest właśnie tym payerem, a potem jak to jest piątek, czyli robię sobie if'a, to wali do innego systemu. I mam teraz if o piątek w application serwisie, a if o kasę w agregacie. Dwa różne miejsca na zupełnie różne rzeczy. Czasem pogadam też sobie z bazą danych. Kolejny if. Czy jest poprawny ISBN? Musisz sprawdzić regexa. To jest walidacja. Jeszcze kolejny if. Mogę to zwalidować bez potrzeby sięgania do żadnego źródła danych. To jest taki samowystarczający if. Nie potrzebuję drugiego świata, na przykład bazy danych, żeby mieć wszystkie valid obiekty, mogę tak w ten sposób robić. Albo różne frameworki walidacyjne, które walidują mi formularz przykładowo. Zupełnie inna stylowa kodu. Ostatni przykład, mój ulubiony, taki if. A właściwie to jeszcze nie jest if, zaraz będzie if. Takie wymaganie. Formularze, które zawierają zamówienia, mogą być grupowane w paczki. OK? I pytanie jest, na przykład, czy mogę dodać do paczki, czy nie mogę dodać do paczki. Załóżmy, że zawsze mogę dodać do paczki. To jest jakiś typ logiki, prawda? Że ja mogę dodać coś, zgrupować w paczkę, albo usunąć z paczki jakiś formularz. Teraz, co ja mam wybrać za klocek, a znowu jest ich skończona liczba tych wzorców projektowych, wzorców, nie wiem, z Domain Driven Design, wzorców modelarskich. Co ja mam wybrać, żeby zamodelować to? Czy to są dwie ency, które gapią się na siebie? Na jakimś tam one-to-many, czy many-to-one, czy many-to-many? Czy to jest jakiś JSON? Na ten moment nie wiem, ale wiem, czego muszę się dowiedzieć, żeby wiedzieć. Zadam pytanie, dobra, dodałeś do paczki, albo usunęłaś z paczki. Co się zmieniło? Znowu to samo pytanie. Jedno bardzo ważne pytanie. Co się zmieniło? Czy tylko to, że faktycznie coś mi się teraz wyświetla na ekranie inaczej? Bo dla potrzeby kategoryzacji danych chcesz mieć to tak, a nie inaczej zrobione? To jest JSON, który odczytuje z bazy danych. I wszystko. To jest read model, to jest logika prezentacyjna. Ale załóżmy, że odpowiedź na to pytanie byłaby trudniejsza. No teraz asystent, który jest przypisany do tej paczki, ma prawo zobaczyć wszystkie formularze w tej paczce. Wszystkie. OK. Czyli pierwsze pytanie, co się zmieniło? Dochodzę do faktycznego zachowania, które brzmi tak. Dostałeś prawa do tego formularza konkretnego. OK. Czyli zadając to głupie pytanie i kolejne pytanie pewnie, jakie są inne powody do tego, żebym dostał prawo, odkrywam to samo, co zrobiliśmy z dostępnością. Zobaczcie, jedno zdanie to było wymagań. A to w ogóle jest przykład z życia wzięty, no oczywiście zaofuskowany. Odkryliśmy nowy model. Masz prawa do czegoś. I różne powody do tego, żeby te prawa dostać lub nie. Jednym z nich, akurat specyficznym, ale akurat tym, który dostaliśmy w wymaganiach, było to, że są paczki jakieś, ale ktoś nie zrozumiał tych wymagań dokładnie. Często wymagania przychodzą przez 4-5 osób, analityków, ekspertów domenowych i być może ktoś idei nie znał, a jest po prostu skrybą, który ma przekazać w procesie wytwórczym nam inżynierom jakieś wymagania. Tam jest napisane, że dodajesz do paczki rzeczy i odejmujesz z paczki. Moją rolą jako programistki jest dopytać, co się właściwie wydarzyło, czy są inne powody do tego, żeby to się wydarzyło, żeby uprościć system. To wbrew pozorom znowu nie jest komplikacja. Ja odkrywam nowy model, który odpowiada na pytanie, czy masz prawo coś zobaczyć. Znowu. Być może odpowiedź była prostsza, że to jest coś, co się wyświetliło. To mamy logikę prezentacyjną. Dopóki nie odpowiem na to pytanie, to nie wiem. I tym radosnym akcentem
chciałbym zakończyć tę prezentację. Godzina 22 minuty. Może są jakieś pytania? Nie wiem, jak tutaj forma pytań działa. Czy to, że tak powiem, głosowo, czy nie głosowo, czy, czy Q&A zoomowy, no ale generalnie... O, jeszcze ostatni slajd. Złym tytułem, sorry, zły skopiowałem. Miał być tutaj kod, ale nie ma, ale wyślę go później do organizatorów, bo jest na moim GitHubie ten kod. Jakby kogoś interesował. Tam nie ma nic specjalnego, bo wszystko zobaczyliśmy tutaj, ale być może ktoś chciałby wycnąć buga na przykład, albo poprawić, to zapraszam do repo. Dziękuję i chętnie odpowiem na pytania, jeżeli takowe są. Słuchajcie, możecie zadawać pytania na czacie pytania i odpowiedzi, a także na naszym tradycyjnym czasie. Kuba, tutaj się pojawiło jedno pytanie na czacie standardowym. Mówiąc model, masz na myśli domain object, który jest docelowo serializowany w repo? Nie, teraz tak, model, to bardzo dobre pytanie w ogóle. Model można zrozumieć dwojako, albo tak jak rozumie go na przykład Eric Evans, czyli rozwiązanie naszego problemu, w szczególności może być to coś anemicznego, bo nasz problem wymaga modelu anemicznego, jest to model, to jest po prostu zbiór klas, funkcji, w zależności od paradygmatu, który rozwiązuje nam problem. Albo tak jak na przykład, z tego co pamiętam, Fowler w swojej słynnej książce o wzorcach, tam jest domain model, czyli coś bogatego z zachowaniami, no i obiektowego, bo taki wtedy był paradygmat najbardziej popularny. Więc ja miałem na myśli po prostu rozwiązanie naszego problemu. Okay? Będzie to pewnie szereg klas, które są serializowane jakoś do repo, ale niekoniecznie 1 do 1, niekoniecznie jest to na przykład tabelka per klasa. Bardziej w rozumieniu rozwiązania niż w rozumieniu technicznego wzorca. Miałem na myśli, mówiąc, model. Mam nadzieję, że to pomaga, Spartan. Gdybyś chciała dopytać, to jestem, a sobie pozwolę przejść przez kolejne pytania, bo widzę je na czacie teraz. Ok? Więc jest pytanie, tak możemy robić? Tak? To ja Jasne. sobie Kolejne pytania pytanie jest od wszystkie? Mateusza. Okej. Tak jest, też się widzę. Tak, z życia to ile czasu zajmuje w firmie zrobienie refaktoryzacji, którą zaproponujesz pracując jako konsultant? Kurczę, nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, ile to zajmuje, bo to zależy od tego, co zaproponujemy, jaki jest problem do rozwiązania. Kodu nie refaktoryzuje się dla faktu, żeby go zrefaktoryzować, tylko żeby zrozumieć, żeby zyskać jakiś driver architektoniczny, którego brakowało w architekturze, bo to nam przynosi najprawdopodobniej, mówiąc na koniec dnia, mówi się kasę jako organizacji. Nie? Więc to trochę zależy od problemu, którym się zajmuję. Ja się akurat zajmuję takimi dużymi architektonicznymi zmianami, nie polerowaniem kodu, który one zajmują więcej czasu po prostu. To może być kilka miesięcy, nawet to mi się zdarzało, kilka miesięcy. Najdłuższy to chyba z 2 lata. Oczywiście nie pojawiałem się tam codziennie, ale może tak być, że z 2 lata robimy zmianę. Ona już widoczna jest powiedzmy po 4 miesiącach, ale potem sprzątamy, nowe wymagania i tak dalej. Nie chciałbym cię okłamać, mówiąc konkretną liczbą, ile to zajmuje, bo to znowu zależy od tego, co mamy zrobić, co ma być osiągnięte. Później dobieramy technikę, jaką można zrobić. Nie zawsze jest to refaktoryzacja kodu, uwaga, czasem jest to zmiana procesu biznesowego na przykład. I wtedy wychodzi, ile to może zająć. Oczywiście to jest temat. Byś chciał, Mateuszu, dopytać więcej, to tutaj znać. Czy takie modelowanie ma zastosowanie w części frontendowej? Czy takie pytania oznacza, że za dużo się robi na frontendzie? Nie mam wiedzy, doświadczenia wielkiego na frontendzie. Mogę powiedzieć ci, co ja słyszę. Ok? To znaczy, co ja słyszę. Na przykład wzorce taktyczne Domain-Driven Design, czyli wale obiekty, jakieś trzymanie stanu, jak muszę w postaci agregatu, polityki, strategie, mają sens na frontendzie. Natomiast takie modelowanie modularyzacji, to jest na rzeczy chyba. Tam nie ma modułów, prawda, takich biznesowych, jako są panele, które gadają z modułami biznesowymi backendu, to raczej już nie. Natomiast zaznaczę, ja się na frontendzie po prostu, mówiąc krótko, nie znam. Mateusz pyta, dostosować się do stylu panującego już w kodzie, czy pisać nowe rzeczy lepiej? Ojej, to trochę zależy od tego, co chcemy osiągnąć znowu. No bo jeżeli jest syf, kiła, mogiła, za przeproszeniem,
i dążymy do tego, żeby było lepiej i wszyscy mamy pełne zrozumienie, dlaczego jest tak, jak jest i jak mogło być lepiej i co trzeba zrobić, żeby było lepiej, no to wiadomo, że będę pisał w innej stylowie. Wszyscy się na to godzimy. Tak? Jeżeli przychodzę, kurczę, do systemu, a mi się zdarza często i muszę coś doklepać albo coś pokazać i teraz ja wprowadzam swoją stylówę, bo uważam, że tak jest lepiej, to moim skromnym zdaniem to nie jest dobra technika, ponieważ zespół ma już jakieś konwencje, mają już jakieś spójne praktyki prawdopodobnie, w jaki sposób piszą i dopóki to, co teraz się dzieje, nie powoduje ogromnych problemów i blokuje nas przed tym, co chcemy osiągnąć, no to ja tej stylowy nie zmieniam. Mogę podać Ci przykład. Nie wiem, lubisz bardziej jakąś bibliotekę albo jakiś sposób pisania testów, masz swój ulubiony, nie wiem, ktoś woli pisać coś tam w Beforze, a ktoś woli się kopiować. Akurat tutaj można mieć, można merytorycznie porozmawiać, który jest lepszy, ale załóżmy, że to nie ma co kruszyć kopii, no bo nie powoduje to wielkich problemów. Nie? Czyli trochę zależy od tego, od sytuacji zastanej i od czego właściwie odchodzimy teraz. Czemu nie wcisnąć is available do tabelki scooter? A no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. No bo mógłbym tam wcisnąć is available, mógłbym tam wcisnąć też do tabelki tej samej, wcisnąć czy jest maintenance teraz robiony, albo przez kogo, albo gdzie jest najbliższy technik, albo czy jest jakiś demand i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko wtedy wciągam wszystkie punkty niepewności, ja to tak sobie nazywam, że wciągam język kolejnych domen do mojego modelu, ok, wciągam język kolejnych domen i na początku mi to nie przeszkadza, powiedzmy, ale już ryzykuję, bo każdy z tych języków, który wciągnąłem, każdy z tych pojęć, na przykład maintenance, ma jakieś prawdopodobieństwo zmiany w przyszłości. I ile więcej ich wciągam, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ja będę musiał ciągle ten kod zmieniać, bo to prawdopodobieństwo jest sumą tych małych punktów, które wciągnąłem. Ok? Chyba że chodzi ci o to, żeby po prostu ta tabelka, którą my sobie nazwaliśmy i scooter, a ja później zmieniłem na dostępność, tak, czyli scooter availability, żeby ona się nazywała po prostu scooter i miała flagę jedną. To git. To kwestia tego nazewnictwa tabelki byłaby w takim wypadku. Aha, ale sama flaga też mogłaby pewnie być. Pytanie jest, czy ja nie chcę odpowiadać na pytanie, do kiedy jest dostępna. Taki prawdziwy model dostępności to jest trochę bardziej złożone niż to, co pokazaliśmy sobie dzisiaj, bo pewnie rezerwuje na konkretne sloty w przyszłości. Ja mogę rezerwować w tym samym czasie, jak inna osoba. W tym samym czasie możemy rezerwować, o ile nie przycinamy się w slotach, które chcemy, więc to wygląda trochę bardziej złożony, w sposób bardziej złożony. Gdybyśmy chcieli gdybyśmy chcieli pełny archetyp, bo to się tak nazywa, dostępności zaimplementować. Sama flaga do takiej tabelki dałaby mi odpowiedź, czy jest teraz zajęte, czy nie. A może chcę zrobić rezerwację na przyszłość, albo spytać, do kiedy jest zajęte. Kwestia tego, co mam tym modelem osiągnąć. Nie? Wtedy dostosowuję do niego parametry, które musi mieć. Co jeśli nasz serwis dostępności bardzo się rozwija o kolejne zależności, trzeba się go rozszerzyć. To nie powoduje kolejnych problemów, sorry, za szybko czytam. To nie powoduje kolejnych problemów, że szybko może nam się stworzyć z tego gigamodel, albo jak tego uniknąć. No to jest to właśnie chyba to samo pytanie, albo przynajmniej odpowiedź przez przypadek, na którą powiedziałem przed chwilą co do pytania MK. Osoby o niku MK. No właśnie, jeżeli ja muszę dodawać, no to jeżeli jestem strażnikiem takiej granicy, tak, to muszę zrozumieć, dlaczego dodaję tam kolejną zależność. Bo co się właściwie wydarzyło? Dlaczego ja muszę dowiedzieć się o tym z poziomu dostępności, że coś tam dalej jest, bo to oznaczałoby, że jest zależność, nie? Być może ja muszę przetłumaczyć te wymagania i tę zależność na to, co my zrobiliśmy. Że to ktoś się dostosuje do mnie. Nie? I jeżeli tego nie zrobię, to masz rację. Stanie się dokładnie to, co opisałeś, Dominik. Będzie mi się to rozrastało kolejne zależności i teraz ktoś powie, ale to nie jest problem. Znowu, okej. W wielu miejscach być może to nie jest problemem, ale w miejscach, w których mam zmienność tych wszystkich zależności, które ja teraz dodałem, to znowu suma prawdopodobieństw zmiany jednej z tych zależności powoduje mi duże ryzyko zmiany mojego modelu i ciągłą potrzebę dostosowywania się do kolejnych wymagań, które wbrew pozorom nie mają związku z moim modelem. I potem jest taka sytuacja, w której jest jakieś nowe wymaganie, nagle niszczapy zespół, który nie ma nic związanego, przynajmniej pod względem takim, kurczę, łopatologicznym, nagle musi być zaangażowany w taką zmianę. Nie? Właśnie to wynika z tego typu decyzji.
Jaki złoty, a jakby mi odpowiadał konkretnie albo nie podobała mi się odpowiedź, to dajcie znać od razu oczywiście. Ja tak przechodzę dalej, zakładając, że to wystarczyło. Jak potrzeba doprecyzować, to ja mam czas, o tak powiem. Jaki złoty, pragmatyczny środek proponujesz, jeśli chodzi o Anemic versus Rich Models, pisząc system od zera? A może 100% Rich? Okej, to warto zadać sobie pytanie, jedną heurystykę ci podam. Gdybyś chciał więcej ich, to daj znać na priva, na przykład na, nie Twitterze, to X, albo na mailu, albo na LinkedInie. Ja podam ci jeden. Dostajesz wymaganie, że trzeba coś wyświetlić na ekranie, bo najczęściej, umówmy się, te wymagania tak wyglądają. I zadajesz sobie pytanie proste. Jak, ym, jak, jak bardzo różne jest to, co widzisz na ekranie, od tego, co już ty jako projektant widzisz w bazie danych? Jak to jest 1:1, albo bardzo, bardzo, bardzo mała zmiana, jakaś walidacja ewentualna formularza czy coś, czyli patrzysz sobie z lupą przez tego GUIca i już widzisz bazę danych, bo wiesz, jak to ma wyglądać, bo z wymagań ci wynika, że to się zapisało, to się zapisało, to się zapisało, to jest to model Anemic, to jest właściwie zapisywanie JSON-a. Tam nie masz żadnego modelu. Jeżeli widzisz natomiast, że teraz, kurczę, nie wiem, zmiana jakiegoś parametru na ekranie powoduje szereg zmian w twoim modelu mentalnym na razie tego, jak chcesz to zamodelować, to kurczę, to nie jest anemiczny model. To jest coś bogatego, złożone komponenty, które ze sobą jakoś rozmawiają. Przykład. Jakbyśmy zamodelowali wyszukiwarkę Google'a przez GUIA. GUIA jest banalnie prosty, wręcz obrzydliwie prosty, tak? Masz jedno pole z napisem search, ale to nie jest skrót, nie? Już wiesz, że pod spodem, jak posłuchasz wymagań, dzieje się wiele ciekawych różnych rzeczy. Okay? To jest jedna z takich heurystyk, które można użyć. Uwaga, w systemach potrzeba obu modeli, tak wracając do końcówki twojego pytania, Amory 100% Rich. Nie ma systemu, który nie ma gdzieś takiej części crudowej, gdzieś to ona zawsze jest, tam taki kawałek kodu, czy nawet większość kodu, która po prostu jest prosta, ją modeluje w prosty sposób. Dla prostych problemów są proste rozwiązania. Dla bardziej złożonych problemów są bardziej złożone rozwiązania. Nie będę stosował złożonych problemów do prostych rzeczy, bo będę przekomplikowywał kod. Nie będę stosował prostych rozwiązań do złożonych problemów, ponieważ będę trywializował model. To się skończy źle. Zastanawiam się nad modułem dostępności w przypadku korzystania się mikroserwisem. Staje się wąskim gardłem, każdy do niego pyta i wysyła swój standard zablokowania hulajnogi. Dodatkowo ktoś spyta o dostępność, a w tym samym czasie ktoś inny złoży rezerwację. Przesyłamy w sytuacji dwóch rezerwacji jednej hulajnogi. No właśnie nie, bo zobacz, co się dzieje. Tam masz stan, a już mówiąc technicznie, blokadę jakąś tam, czy to niech to będzie bazodanowo pesymistycznie, czy też optymistycznie na rekordzie jednym, gdzie my się spotkamy. Tak? Czyli ja pytam o hulajnogę, ty pytasz o tą samą hulajnogę i kod nasz dostępności wejdzie sobie no, do bazy danych, sięgnie po ten rekord i ktoś z nas przegra, jeżeli to dobrze zamodelowałem. Ktoś z nas wtedy przegra. Więc mam tak zwaną spójność natychmiastową. Jeżeli muszę ją mieć, to staram się taką sekcję krytyczną zrobić jak najbardziej wąską, właśnie z tego powodu, o którym ty powiedziałeś, że jeżeli ona stanie się bardzo często odpytywana, no to im węższa jest, tym większą szansę ma na większą skalowalność, na przyjęcie większej liczby klientów. Po to ją robię bardzo, bardzo wąską. Nie? W sensie to jest sekcja, którą blokuję. Jeżeli muszę mieć taką spójność natychmiastową, czyli że nie mogę mieć dwóch rezerwacji na jedną hulajnogę, bo inaczej jest to katastrofa biznesowa. Jeżeli nie mogę, to nie ma innych wzorców na to. Ja się muszę spotkać gdzieś na jakiejś blokadzie. To się spotykam się na loku. Jak to nazwę, jaki to jest wzorzec, czy to jest wyższego poziomu, nie wiem, model aktora, czy to jest, nieważne. Tak czy siak gdzieś ten lok jest. Muszę go zrobić. I moją robotą, jak już rozpoznałem jako projektant, modelarz, że faktycznie to jest katastrofa biznesowa, jest zrobienie tego w jak najbardziej wydajny sposób. I akurat to jest jak najbardziej wydajny sposób, że mam jedno miejsce, a nie 6, które muszę zablokować i robię ten kodzik wydajny, ewentualnie robię partycjonowanie, później per hulajnogi i tak dalej, kiedy muszę iść w jeszcze większą skalę. Natomiast nie uniknę problemu, że spotkam się w końcu na jednym rekordzie, jeżeli muszę mieć spójność natychmiastową. Mógł być inny przypadek. I tak na przykład działają bankomaty, że nie chcę spotykać się w jednym miejscu, bo wtedy jak to jedno miejsce nie działa,
to nikt na świecie nie może wybierać z bankomatu kasy. Wtedy trochę wiedza na temat tego, ile teraz mam kasy i ile mogę wypłacić, jest rozproszona, powiedzmy, w bankomatach. Załóżmy, dla uproszczenia. Dzięki temu ten bankomat nie musi iść do tego centralnego punktu, tylko odpowie mi z informacją, którą ma najświeższą. Dzięki temu zyskałem dostępność, uwaga, dostępność w rozumieniu CAPFIORem, czyli availability, a nie ta dostępność jako archetyp, który zbudowaliśmy. Dostępność systemu, że on może być odpytany, ale poświęciłem spójność. No bo być może wybiorę, jak jestem jakimś fraudem, czy jak to się po prostu nazywa, wybiorę kasę z dwóch miejsc jednocześnie w jakiś sposób, ale akurat banki wbudowują sobie takie ryzyko w model biznesowy i za to później kasują odsetki, z tego co wiem. Więc nawet fajnie. Zależy trochę od tego, co ja właściwie robię w moim biznesie. Mam nadzieję, że to pomogło, Krzysztof. Rafał Zarajczyk pyta. W przykładzie z hulajnogami założyłeś, że availability jest tym samym dla reservations i demand i maintenance. Powiedzmy, że na start tak jest, a co jeśli dojdzie nowe wymagania i hulajnoga powinna być dostępna do maintenance'u, jeśli jest w demandzie. Trochę wygląda to tak, jakby twój wyekstrahowany model trzeba z powrotem rozerwać na strzępy. Gdyby faktycznie było takie wymaganie, załóżmy na potrzeby tego pytania, że jest, i tak postawmy się, pytasz, co można byłoby zrobić, nie? Okej, dostaję takie wymaganie. No i pierwsze co, ja bym wtedy, do czego bym chciał się odnieść, jak dostałbym w prawdziwym świecie takie wymaganie, to co ja chcę tym osiągnąć? Jakby starałbym się to przetłumaczyć na coś. Starałbym się przetłumaczyć. Być może doszedłbym do wniosku, i teraz przejdę przez dwa kroki. Tak, pierwszy krok to jest, no faktycznie no nie potrafię tego zrobić w inny sposób. No okej. Odkryłem w takim razie, że muszę wiedzieć, że w modelu demandu, sorry, w modelu availability, że był tam demand. Okej. Wtedy jest to inny model, inny problem i masz rację. Powiem tak, w 95% przypadków, jak dostaję wymagania, które rozwaja mi model, który jest, przynajmniej na ten moment, wydaje mi się dosyć sensowny, to da się je przetłumaczyć na inne wymaganie i odkrywamy w ten sposób nowe cechy, na przykład modelu availability. Już tłumaczę, jakby to mogło być zrobione. Jeżeli ja mogę zabrać blokadę, jeżeli to był demand z poziomu maintenance'u, to być może to mi się sprowadza do tego, że mam jakieś mniejsze, nie chcę nazwać tego mniejszą, ale jakieś blokady miękkie i twarde. Ok? Zobacz, co ja robię. Ja staram się przetłumaczyć model wymagania na to, co faktycznie mógłbym mieć w tym języku dostępności. Nie? W języku blokad, bo on się do tego będzie sprowadzał. Blokadę, którą mogę wywłaszczyć, jest taki język w ogóle w modelu blokad, bo on jest generyczny per różne rzeczy, i blokady, której nie mogę wywłaszczyć. Być może mogę na to przetłumaczyć. Wtedy rozumiejąc w ten sposób ten problem, jeden z tych trzech komponentów być może uderza do demandu, do dostępności z blokadą, którą można wywłaszczyć, a inny z taką, którą nie można wywłaszczyć. Czyli masz dwie sytuacje. Staram się przetłumaczyć to na model niższego poziomu i zrozumieć, że wymagania są zbyt literalne. Oczywiście może być tak, że nie są. No i wtedy robię pierwszy krok, o którym powiedziałeś, natomiast zaznaczyłbym, że to jest naprawdę ostatni krok. Najpierw zakładam, że się da przetłumaczyć. Mam nadzieję, że to trochę pomaga. Co polecasz w temacie poszerzania swoich horyzontów, rozwiązania podobnych problemów architektonicznych? Jak nabyć więcej kompetencji do zauważenia podobnych patternów? Oglądanie świata systemów, których używamy, których używamy. Nie wiem, system do punktów lojalnościowych, systemy bankowe, systemy do hulajnóg, systemy do Ubera i starać się szukać tam generycznych, abstrakcyjnych rzeczy, które występują też w innych modelach. Na przykład mogę zadać sobie pytanie, jakbym zamodelował, albo jakie moduły widzę w takim systemie Ubera. Ja wiem, że Uber to jest bardzo złożony system, tam jest kurczę wielka gwiazda mikroserwisów, ale tak dla uproszczenia uwagi, jakie tam są potrzebne mi rzeczy i jakie z tych rzeczy byłyby też użyteczne w innych, zupełnie niezwiązanych z tego dziedzinach. Natomiast lewa strona, czyli na przykład kierowcy, w mojej głowie to się narysowało teraz po lewej stronie, dlatego powiedziałem lewa strona i prawa strona, czyli pasażerowie, tak? I muszę dopasować, kto ma teraz wziąć kogo. Ja absolutnie nie wiem, czy tak to jest zamodelowane, bo nie widziałem. Mam swoje podejrzenia i jakieś tam insiderskie info, ale nieważne. Że jest tam gdzieś model dopasowania, nie? Czyli model, który odpowiada na pytanie, kto teraz kogo weźmie.
No i to nie jest wbrew pozorom prosty if, że jak jesteś najbliżej, tylko pewnie tam jakieś statystyki, historia jest brana pod uwagę i tak dalej. Jest model dopasowany lewej i prawej strony. I teraz czy widzę takie wzorce w innych dziedzinach, których też jestem użytkownikiem? Nie? Nie wiem, oferty versus ludzie, których mamy. Jesteśmy agencją rekrutacyjną i mam w środku model dopasowania, kogo gdzie wysłać. Różne rzeczy mogę zacząć szukać, takich generycznych rzeczy, które widzę w różnych miejscach w świecie. Nie chcę dać tu jakiejś śmieciowej odpowiedzi, że najlepiej po prostu rozwiązywać jak najwięcej takich problemów po prostu w systemie, bo nie zawsze jest do tego możliwość i ja to totalnie rozumiem. Architektoniczne kata w internecie mają to do siebie, że są zazwyczaj trochę uproszczone, ale to jest dobry start, na pewno. Szkolenia, grupy, meetupy, tam ludzie rozmawiają o takich rzeczach, więc tam można też, jeżeli ta pierwsza heurystyka świata rzeczywistego, szukania abstrakcji, które są aplikowalne, sorry za to słowo, które podbija, że chciałbym brzmieć mądrze, w różnych miejscach. To też pomaga. Tutaj MK mówi, czy bankomaty mają lokalny cache i nie pamiętam dokładnej architektury, ale tam tak, nie ma jednego, nie wiem, gdzie tam jest cache, wydaje mi się, że w bankomacie, czy tam gdzieś bliżej, ale nie jest centralny źródło prawdy. Natomiast potraktujmy tę odpowiedź z gwiazdką, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest. Wracając do przykładu z wyświetleniem, Marcin pyta, wybranych pól z NC na frontendzie, to radzisz unikać DTO, mieszać anotacje dotyczące persystencji i serializacji do JSON-a w jednym obiekcie, czy jednak otworzyć to DTO? Nie radzę ani tego, ani tego. Radzę zastanowić się, co ja chcę osiągnąć. Czy chcę osiągnąć tylko to, że moja tabelka się wyświetli na ekranie, a nie chcę, nie wiem, mam ORM-a na przykład i nie chcę, żeby tam był jakiś lazy loading, czy nie wiem, session in view, no to jest zapytanie do bazy danych, które mogę po prostu wywalić JSON-em. Nie potrzebuję przez żaden no klasę przechodzić, jeżeli to jest moim celem. Jeżeli moim celem jest wyświetlenie wyniku na ekranie czegoś, to najczęściej ja nie wyświetlam. O, inaczej. Zobacz, kiedy ja chcę wyświetlić encję? No, wtedy, kiedy najczęściej mam do czynienia z CRUD-em. Nie? Ja wtedy wyświetlam encję konkretnie, robię przeglądarkę do bazy danych, więc mam wtedy DTOS per encja, niekoniecznie w klasy DTOS i encja, tylko po prostu mam call do bazy, jakoś to wyciągam. Kiedy na ekranach chcę wyciągnąć jakiś wynik, kiedy akurat wynikiem jest encja. Natomiast jeżeli wynikiem jest coś innego, na przykład złożenie kilku encji, to jest widok, prawda? No to ja wtedy w ogóle nie mam DTOS-a per encję, tylko mam inny zestaw widoków, czy tam DTOS-ów, a inny zestaw modelu domenowego. Tak działa wzór, który się nazywa Command Query Responsibility Segregation. Mam nadzieję, że to pomaga. Jest pytanie Krzysztofa. Sorry, najpierw Szymona. A ja pytam o testy. Bardzo często mówi się w przypadku DDD powinno się testować głównie logikę domenową, tworząc in-memory repozytory, żeby odizolować się od bazy. Czy to faktycznie dobre podejście do testowania wyższych warstw? Nie powoduje to, że już na produkcji wyjdą problemy związane z integracją pomiędzy wszystkimi warstwami. Na przykład baza, to jest pytanie, a na przykład baza ma jakiś konstrukt, którego nie uwzględniliśmy w logice domenowej. Okej, to teraz tak. Ja nie uważam, że zawsze powinno się testować tworząc in-memory repo. Ja co uważam, to uważam, że powinno znać się kilka strategii testowania i znowu dobrać odpowiednią do kontekstu. Uwaga, to jest na razie śmieciowa odpowiedź, dodam teraz, jakie są konteksty. Przykład. Mam wygrzane już obiekty domenowe. Takie bardzo, bardzo wygrzane. Czyli na przykład agregaty już mają swój kształt i się nie zmieniły od długiego czasu. No to testuję sobie je jednostkowo, tak? Bo one są wygrzane i ich kształt się nie zmienia. Często jest tak, na przykład ostatnio często tworzę nowe systemy, projektuję architekturę i zalążki kodu, że no mówmy się, no nie ma szans stworzyć wszystkiego dobrze od razu, tak? Dowiadujesz się nowych rzeczy, czasem kod ci coś podpowie, wyciągasz wnioski, piszesz to raz jeszcze i zmienia ci się w ogóle spojrzenie. Nagle dochodzisz do jakiegoś momentu aha i w ogóle model ci się obrócił o 180, tak? Stopni. Obrócił ci się, tak powiem. Więc wtedy takie testy na tym etapie projektu, takiej niskopoziomowym, ja ich nie robię osobiście. Wiem, to nie jest zgodne z by the book, TDD, ale ja tego nie robię. Robię sobie te testy na górze wtedy. Na górze API. Nawet wolniejsze będą, integracyjne, ale ja je wtedy rzadziej odpalam, bo jesteśmy na etapie projektu, w którym dopiero ugrzewamy sobie strukturę naszych modułów i komponentów. To nie chcę betonować już niżej kształtów. Okay? Jak już mam sensowniejszą strukturę, która jest stabilna, to sobie z testami schodzę niżej. A teraz jak już schodzę niżej, to mam słynną sytuację, czy ja testuję na serwisie aplikacyjnym, który mokuje bazę
czy tam stabuje bazę i wstrzykuje in-memory, czy też nie. Czy też testuje na obiekcie domenowym. No i to też zależy, nie? Bo zobacz, możesz mieć sytuację, gdzie ja mam agregat, czy też model domenowy portfela, który ma 16 ifów w środku, i masz serwis aplikacyjny, który mówi wypłać z portfela. I ten serwis robi tak, wyciągnij z bazy, zawołaj portfel, zapisz stan portfela do bazy. Jeżeli wszystkie twoje serwisy, czyli procesy wyglądają w ten sposób, no to ja sobie testuję, tak jak mówisz, na wstrzykniętej bazie in-memory. No to tak naprawdę dodatkowe dwie linijki kodu jeszcze dochodzą do testu, wyciągnij z bazy i zapisz do bazy. Tylko nie wszystkie procesy tak wyglądają. To jest rzadkość wręcz. Najczęściej jest tak, że po zapisie tego portfela musisz wysłać zdarzenie, musisz wysłać maila, push notification, coś jeszcze policzyć, wywnioskować coś i wyciągnąć wynik do użytkownika. I teraz, jakbym chciał te 16 ifów, które w tym portfelu leżały, przetestować na warstwie tego serwisu, to mam problem z tym, że te komponenty, które są po tym portfelu używane, muszę jakoś stabować. Mam problem z mockami. Testuję, czy nikt nie zepsuł jeszcze frameworka do testowania, czyli Mockito w Javie albo coś tam innego w innym systemie. Mock chyba, tak? W C-Sharpie, z tego to pamiętam. No właśnie, czy to zależy od tego, co ja robię. Nie? Czy jak ma baza jakiś constraint, którego nie uwzględniamy w logice domenowej, być może z powodów wydajnościowych i pragmatyzmu zwykłego zamodelowałem coś tak, że jest na bazie constraint, super w ogóle rozwiązanie, po to one są, no to nie mam jak przetestować tego domenowo, jednostkowo, tak? No sorry, nie mam jak. No to wiem, że wtedy testuję coś innego, na przykład test container z bazę, czytuję sobie i chcę to przetestować w ten sposób, a nie inny. Ale znowu to jest ta sama, trochę przedłużam, wiem, ale dokończę jeszcze. To jest ta sama stylowa, że tak powiem, którą używaliśmy na początku. Czyli mam szereg odpowiedzi, do których wiem, że wzorców, czyli odpowiedzi, jak mam zrobić testy, in-memory, nie in-memory, test containers, nie test containers, integration, end-to-end, mokując, nie mokując na tej warstwie, mam szereg sposobów, tak? I innych nie ma, bo nie istnieją. I jest teraz wymaganie. I ja nie idę na pałę jednym sposobem, tylko staram sobie zadać pytanie, co właściwie chcę osiągnąć i wtedy mam te pytania, my je teraz przeszliśmy w uproszczonej formie, dobieram sobie wzory testowania, który będzie pewnie inny w jednym miejscu systemu, nawet monolitycznego, a inny w innym. Oj, fajnie, że dużo pytań, przechodzę dalej. Mam nadzieję, Szymon, że to pomaga. Dzięki za odpowiedź. Tutaj Krzysztof pisze, jeśli mogę jeszcze jedno pytanie. Oczywiście. Usunąłeś test, jeśli w maintenance to nie można rezerwować. W przypadku BDD dla biznesu, którzy nie znają, jaki jest podział architektury, ten test wydawał się bardzo sensowny. Czy zostawiłbyś go, aby w raportach dla biznesu był dostępny? Jasne, mogę go zostawić na wyższej warstwie procesów biznesowych samych już, ale na warstwie modelu tego dostępności już tam tego języka nie ma, więc nie chcę go robić, ale nie z każdym biznesem będę gadał aż tak niskopoziomowo. Nie? Wtedy jasne, że dla raportu na przykład chcę pokazać, że z takich, a nie innych powodów taki test też mi przechodzi. Na warstwie, ja bym to zrobił już warstwę wyżej, na przykład na warstwie właśnie spinania procesu, czyli to będą komponenty, które muszę spiąć testem integracyjnym. Wtedy jak najbardziej mogę sobie taki przypadek zrobić, bo chcę pokazać dla biznesu, jak ja powiedziałem, dla biznesu. Ostatnio gadam za dużo z jedną osobą. Chcę pokazać biznesowi taką rzecz, a nie inną. Zgadza się. Co jeżeli to tłumaczenie funkcjonalności nie pokrywa się w implementacji ze wspólnym językiem DDD? Na przykład mechanicy nie korzystają z dostępności, stanu popsuta, nie popsuta. Od tego na takie problemy DDD ma rozwiązanie w postaci mapowania kontekstów. Jeżeli chcemy mieć na przykład faktycznie ten kod, który mówi popsuta, nie popsuta, to mam jeszcze warstwę ACL, która tłumaczy ten język. Mówiąc technicznie, to warstwa ACL to będzie, patrząc na kod, to będzie adapter. Tak? Adaptuje ten język do języku dostępności. Języka? To się wytnie. Wracając do tematu pytania o ORM. W przypadku, gdy model domenowy znacznie chyba, tak, różni się od modelu struktury danych, ENCI, jak powinna odbyć się serializacja? Dedykowane mapery pomiędzy modelem domenowym a ENCI-ami. Kurczę, nie wiem, czy ja nie mam odpowiedzi na to pytanie na tym Miro, ale chyba niestety nie.
Wkleiłbym ci moją mapę decyzyjną co do tego, czy robić ORM-a, czy nie, ale jej tutaj nie widzę. Dobra, to postaram się ją w takim razie opisać. Ja mogę w ogóle zatrzymać udostępnianie. Po co ja to robię? Ym, czy robić ORM-a, czy nie robić ORM-a? Dobra. Teraz tak. Kiedy przeszkadza mi ORM, jeżeli ja widzę w zespołach, że oni uciekają od ORM-a, bo im przeszkadza, żeby nie było, ja nie jestem fanem ORM-a. Na wstępie didaskalia muszę dodać do tej wypowiedzi. Nie jestem. Jest to narzędzie, jedno z wielu. O tak. Nie jestem wielkim fanem, nie jestem też wielkim antyfanem. No jest, istnieje, tak? Tak jak są narzędzia, których jestem fanem, to po prostu jest. Neutralne podejście. Mm, Teraz, jeżeli jest problem z ORM-em i zespół ucieka, to moim zdaniem to jest znowu sygnał, że problem powstał gdzie indziej. No najczęściej ten problem pojawia się, no nie wiem, nie możemy, mamy problem z lazy loadingiem, to jest niewydajne, dziwne pola musimy zapisywać w naszej klasie, nie wiem, nie mogę zrobić tego, tego i tego i tego. To wynika z tego, że po co w ogóle chcesz to robić, tak? I jak odpowiem sobie na to pytanie, to być może tego nie potrzebuję i mój model jest dużo prostszy i da się go zapisać w ORM-ie. Okay? Agregaty na przykład w ORM-ie, mi agregat najczęściej u mnie ma 3-4 pola. 2, 3, 4 pola. Od 2 do 4. Większość agregatów da się zamodelować licznikiem, datą, statusem i czym jeszcze? Licznik, data, zawsze miałem jeszcze czwarty, nie pamiętam już. Większość wymagań biznesowych, takich decyzyjnych, da się zamodelować tym. A, i listą ID-ków jeszcze. Chociaż to mogę na bazie zrobić. A odczyt z kolei nie musi przejść przez ORM-a. Więc gdzie on ma przeszkadzać mi, nie? Znowu wracam do tego, że wtedy być może problem jest gdzie indziej. Ja nie widziałem projektu, który by się wywalił przez to, że ktoś do dobrego modelu do ORM-a. Widziałem projekty, które się przez to wywaliły, ponieważ ORM uwidocznił problemy z modelem. Na przykład lazy loadingi. To nie jest wina ORM-a, że ktoś coś źle zrobił, tylko on to uwidocznił. Nie? Przez to system robił 16, to jest fakt. Na wyświetlenie widoku system robił 16 000 zapytań. Zmieniliśmy 3 linijki kodu. Natomiast przejście w Javie, czy tam to był C# chyba, get, to zrobiliśmy, for i get, jakaś tam kolekcja, to zrobiliśmy SQL-a, banalny sposób rozwiązania problemu i 3 zapytania, a nie 16 000, to jest fakt, 16 000. Jeżeli chcę mieć pełną kontrolę, bo na przykład mój model no kurczę, wymaga pełnej kontroli tego, jak gadam z bazą danych, bo jest dosyć specyficzny pod względem wymagań. Na przykład tak model dostępności slotów może wyglądać swoją drogą, że ja często rezerwuję kilka slotów jednocześnie i to już nie jest takie proste, to chcę mieć kontrolę, więc wtedy chcę mieć komunikację model, baza ręcznie pisaną. Nie? A dedykowany mapper to właśnie, no, czyli ręczny, nie? To by oznaczało ręczny mapper pomiędzy modelem domenowym a encjami. Czyli ręcznie SQL-a piszę, mówiąc krótko, albo używam jakiegoś narzędzia biblioteki, która mi pomaga to robić. Czyli pierwsza opcja ręcznie, druga ORM. Jest trzecia opcja, że mam model domenowy i tłumaczę go do encji ORM-owej. Ona mi się najmniej sprawdza, najwięcej powoduje szumu. Znowu, jeżeli model jest prosty i tam bym skupił uwagę, najczęściej, umówmy się, 6 dekoratorów czy adnotacji w zależności od stylu i narzecza w tym modelu nie będzie mi przeszkadzać. Mam nadzieję, że to pomaga, Patryku. Jak znaleźć model w API? No w REST. Nie rozumiem pytania. Czy to chodzi o model zasobów? Zaznaczę tylko, że to jest zupełnie inny model niż model domenowy, tak? To jest tak, jakbym szedł do Urzędu Miasta i tam są okienka, a za okienkiem są regały. W regałach jest model domenowy, o którym ja nie wiem jako klient, ja składam wnioski. Czyli mogę pomyśleć sobie, jakie wnioski są teraz składane i mogę sobie pomyśleć, jakie wnioski są możliwe po złożeniu mojego wniosku. Na przykład wniosek o założenie, nie wiem, działalności gospodarczej umożliwia mi teraz, że mogę złożyć, nie wiem, wniosek o dodanie jakiegoś dobra materialnego. Wymyślam to wymaganie, nie wiem, czy tak jest w urzędach, załóżmy, że jest. I mogę nagle pojawić się w innym okienku. Od tego jest HTOAS, nie? Wreszcie. Nie muszę tego implementować, ale mogę w ten sposób myśleć, mimo że nie mam teraz w encji wniosek w kodzie. Nie? Być może mój wniosek, tak jak pani w urzędzie, czy pan w urzędzie dostaje go, czyta, nie wiem, wklepuje do komputera, to jest model właśnie obiegu dokumentów, bo o tym jest styl architektoniczny REST. Ona wklepuje, czy on wklepuje, z tego wywala się 6 różnych dokumentów, które wkłada w 6 różnych regałów. I jeszcze coś tam głowy przylicza. To jest ekwiwalent tego, jak mam teraz model zasobu wreszcie, wysyłam wniosek,
system przetwarza ten wniosek, robi proces cały, z tego tworzy 6 różnych encji i zapisuje w 6 różnych miejscach. Zupełnie inny model zasobu, a inny model domeny, inny model jest okienka w urzędzie, a inny model jest, co tam było, jako metafora, regałów w tym urzędzie, a jeszcze inny jest model tego, co ja w ogóle wysyłam po kablu, tak? Czy to jest JSON, czy to jest XML, w jakiej wersji, nie? To będzie reprezentacja zasobu, tak to mogę nazwać. Zasób, jego reprezentacja, która z apki mobilnej może być uproszczona, ale to jest ciągle ten sam zasób. I jeszcze inna rzecz, domena. Mam nadzieję, że o tym było to pytanie, Spartan, bo nie jestem pewny. Więcej pytań nie widzę. Gdyby ktoś chciał doprecyzować jakąś odpowiedź albo pytać o coś nowego, czasem jest tak, że najlepsze pytanie wpada do głowy wtedy, kiedy już się poszło. Tak też mam. No to zapraszam do kontaktu gdzieś tam na LinkedInie albo na social mediach, które wyświetliłem wcześniej i dzięki za dziś. Dziękujemy wszystkim za obecność i za liczne pytania. Kuba, dziękujemy za cierpliwość, prelekcje, odpowiedzi na wszystkie pytania naszych uczestników. I zapraszamy Was na kolejny Talk for Devs, który już 13 grudnia. Kuba, Tobie udanych wakacji i wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się, cześć.